Dzień dobry, dzień Dzień dobry dobry. państwu. Witamy wszem i wobec, witamy w niedzielę, witamy 19 maja, witamy w dzień, w którym jak zwykle w ostatnim czasie poranna kawka wybitnie smakuje w towarzystwie wyobrażenia zapachu płonącej rosyjskiej ropy. Dobrze nam to wszystkim robi, prawda? No, dzisiaj nie tylko ropa. Na miejscu Jest. pierwszym powiemy sobie o kolejnej rafinerii, w której nie było strat ani ofiar, ale musiała zatrzymać produkcję w związku z tym, że nie Cała było strat musiała. i ofiar. I po raz pierwszy 6 dronów. 6 dronów oficjalnie, wszystkie podobno zestrzelone na terytorium i one spadły wszystkie. Ale o tym w punkcie pierwszym Dokładnie. powiemy sobie o Słowiańsku, jeżeli chodzi o terytorium Kubania, w którym doszło właśnie do przykrego incydentu po raz kolejny w tym roku. I nie Natomiast ostatni w my tym miejscu. przygotowaliśmy 10 miejsc jak co tydzień. Na początku oczywiście duże podziękowania dla osób, które lajkują, komentują i wspierają kanał Maćka, kanał Kremlinki. Dzięki Wam powstają te materiały, jak i również inne materiały. Tworzymy tygodniowo dosyć dużo, zarówno Maciek, jak i Kremlinka. Jeżeli chcecie mieć inne spojrzenie na te rzeczy, które dzieją się nie tylko w Rosji, ale w sumie już w tym momencie na całym świecie, to zapraszamy do naszych materiałów. Na pewno będzie troszeczkę inaczej, według nas bardziej realistycznie, jeżeli chodzi o sytuację i ekonomiczną, i wojskową, i tą polityczną, jeżeli chodzi o świat. Nie. Ponadto pamiętajcie, że wasze lajki pomagają, żeby materiał się lepiej rozchodził, żeby algorytmy YouTube'a lepiej to mieliły, bo cały czas trudno jest się dogadać. Co jakiś czas zmiany tego, co się podoba, co się nie podoba, powodują, że nie zawsze wiemy co i jak. Czasami psuje nam to nasze ramówki, nie tylko nam, większym również. Takie jest niestety życie twórców internetowych, dlatego tym bardziej wasze wsparcie jest dla nas tak ważne i za to wsparcie tak bardzo dziękujemy i polecamy się do dalszego rozważania jak najlepszej współpracy z każdym z naszych kanałów. A my zaczynamy od miejsca 10, 10 miejsc i zaczynamy od miejsca ciekawego, ważnego myślę. Ale na miejscu 10, bo są inne punkty, które w mojej opinii wyprzedziły. Na miejscu 10 Ukraina poprosiła Stany Zjednoczone o pomoc w atakach na terytorium Rosji. Chodzi głównie o zgodę na użycie amerykańskiego sprzętu na ataki, jeżeli chodzi o okolice Białgorodu, no i odparcie tego, można powiedzieć, czy ataku pomocniczego, no, czy po prostu ataku, jeżeli chodzi o obwód charkowski. No i ta zgoda wpłynęła jakiś czas temu. Nie mamy odpowiedzi chyba jeszcze oficjalnej Stanów Zjednoczonych. Tutaj całą sprawę opisuje Wall Street Journal, powołując się na swoje źródła, jeżeli chodzi o Pentagon i Biały Dom. No i tutaj jak ty szacujesz, będzie zgoda, tudzież będzie cicha zgoda, czy też Amerykanie powiedzą nie, nie ma takiej możliwości, żebyście atakowali rosyjskie terytorium, jeżeli chodzi o tą granicę Charkowszczyzny. Więc tu są dwie płaszczyzny. Płaszczyzna tak czysto taktyczna, czyli bezpośrednia bliskość, bezpośrednie zaplecze tego zasięgu dla artylerii. Myślę, że tutaj będzie zgoda. Myślę, że tutaj będzie zgoda, ponieważ używanie artylerii do ostrzału ludności cywilnej przez Rosjan jest permanentne. Są już na ten temat materiały ONZ-u, Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tu Amerykanie raczej wyrażą zgodę. Co do większej głębi operacyjnej, tu na razie usłyszeliśmy, że mogą tylko namawiać do tego, aby Ukraina takich rzeczy nie stosowała, ale to Ukraina co do zasady ma decydujący głos. Jeszcze nie zobaczyliśmy więc tego w realu, żeby amerykańska broń dalekiego zasięgu została użyta poza terytoriami, które wchodziły przed 2014 rokiem w skład Ukrainy, ale to jest jednak niewykluczone. Myślę, że tutaj będzie dużo zależało od temperatury
kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie na przykład bardzo ważny tekst w Stanach dotyczy tego, że udzielono zgody na status stanu klęski żywiołowej w stanie Teksas i fundusze federalne, niezależnie od tego, że jest taka potężna różnica w zdaniach między gubernatorem Teksasu a administracją Bidena, idą pieniądze. Czyli pokazano tutaj ponadpartyjność i że interes państwa i obywateli jest ponad kwestiami partyjnymi. I jeżeli w tą stronę to będzie dalej szło, to myślę, że ta zgoda jest realna, żeby się zdarzyła, żeby można było używać amerykańskiej broni dalekiego zasięgu, podobnie jak brytyjskiej i francuskiej, do atakowania celów w głębi rosyjskiego interioru, bo to lato najwidoczniej będzie jedną wielką wojną infrastruktury. Tak, aby dać świadomość tego, co się może wydarzyć przed zimą, zwłaszcza Rosjanom, którzy nie są do tego przyzwyczajeni w chwili obecnej, i naruszenie ich systemu energetycznego, gazowego, tak, że będzie to chłodna zima w tej zachodniej części Rosji, może bardzo mocno wpłynąć na zachowanie władz rosyjskich. Tak uważam. A uważasz, że to będzie taka zgoda, że ileś kilometrów, powiedzmy, nie wiem, do 50, 30 kilometrów dostaną zgodę? Jak to miałoby właśnie wyglądać? Czy na konkretne obszary takie, że tu tak, a tu nie? W kontekście taktycznym to oni podejdą do tego inaczej. Jaka jest taka regulaminowa głębokość rejonu obrony, powiedzmy, rosyjskiej dywizji? Bo tak to należy rozpatrywać, czyli do 90 kilometrów może nawet sięgnąć ta strefa. No to dużo. Może. Więc to jest tak. A jeśli chodzi o resztę, to tutaj bardziej będę widział to jako rodzaj celu. Infrastruktura, jeżeli będzie tak ten cel wskazany i Amerykanie wspomogą informacyjnie w planowaniu ataków, to myślę, że to będzie właściwe. Natomiast o detalach pewnych to właśnie powiemy w punkcie pierwszym, bo daje się zauważyć pewne ciekawe prawidłowości w planowaniu ataków ukraińskich, dlatego o tym będzie w punkcie pierwszym. A powiedz jeszcze, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy na temat początku ofensywy, czy mówiliśmy tutaj w wieczorze z Kremlinką wcześniej, no na temat ataku pomocniczego tutaj na Wołczańsk. Te walki w Wołczańsku przynajmniej na północy się rozpoczęły. Jaka jest obecnie sytuacja, powiedzmy tak z grubsza, dla osób, które nie interesują się tymi rzeczami militarnymi na froncie, jeżeli chodzi o Charków? Spodziewana akcja tego typu w rejonie na północny zachód od Charkowa była spodziewana od dłuższego czasu. Tam Rosjanie gromadzili jednostki, które były w trakcie szkolenia oraz częściowo odtworzone, więc taki miks doświadczenia z masą, bym powiedział, ale środki, gdyby patrzeć czysto liczbowo, wystarczające do tego, żeby taką akcję podjąć, bo tam około 50 000 żołnierzy mogło być, 900 czołgów, z 1500 różnego rodzaju transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, 1000 sztuk artylerii lufowej, i wsparcie lotnicze. Nawet przypomnę, że w rejonie Briańska od kilku miesięcy budowano całkowicie nową bazę lotniczą, właśnie żeby wspomóc z racjonalnie bliskiej odległości tym wsparciem lotniczym bezpośrednim ten kierunek, jak zajdzie taka potrzeba. No i właśnie postanowili sprawdzić, czy już są gotowi i uderzyli w tamtym rejonie, ale jeszcze rejonu sumskiego jako takiego nie ruszyli. Na razie to jest wszystko rejon bardziej charkowski. Ten Wołczańsk, jak to niektórzy wszyscy zmieniają nazwy. I tam teren jest rozdzielony przez rzekę i nie da się prowadzić operacji takiej na jakby jednym froncie. Na dwóch kierunkach, jeden bardziej z północy w kierunku Charkowa, można powiedzieć, a drugi takim obejściem od północnego zachodu. I rozdziela to wszystko rzeka. I na obydwu kierunkach Rosjanie zajęli po około 50 km² terytorium, zajmując takie niewielkie wioski w pasie ściśle przygranicznym, skąd wcześniej w większości ewakuowano mieszkańców z najbliższej okolicy w głębi również. I
to są nieznaczne ruchy. Wiele osób się zastanawiało, ale dlaczego tam już od razu przy samej granicy nie było stanowisk obronnych ukraińskich. No nikt nie buduje przy granicy właśnie dlatego, że pomimo, że mówiło się, to są spokojne kierunki, to jednak Rosjanie ostrzeliwali co jakiś czas sporadycznie i próbowali przenikać swoimi grupami dywersyjnymi lub rozpoznawczymi na terytorium ukraińskie w tamtym rejonie. Więc aby uniknąć stałego bycia ostrzeliwanym przez rosyjską artylerię, takie pozycje budowało się w pewnym oddaleniu od linii granicy, no i patrzy się też na to, żeby dobrze wykorzystać teren do planowania obrony. Więc tego tłumaczenia intensywnie trzymają się dowódcy ukraińscy, mówiąc, dlaczego nie broniono bezpośrednio każdej piędzi ziemi od granicy. I to jest jak najbardziej racjonalne. Ponadto te linie tam były dopiero intensywniej rozbudowywane w ostatnim czasie. Pewnych niedomagań tam jeszcze jest w ich zakresie rozbudowy, ale jak na razie w dużej mierze spełniły one swoje zadania. Budowane były zarówno przez wojsko, jak i przez prywatne firmy, i tutaj było więcej takich rzeczy wymagających poprawek od strony taktycznej. Natomiast na tą chwilę pozwoliło to wyłapać impet rosyjskiego uderzenia i nawet przy tych stratach dziennych, które od kiedy zaczęła się ta operacja na kierunku charkowskim, wzrosły o prawie dwukrotnie, jeżeli chodzi o zabitych w skali dnia, bo mówimy o 1700-1800 dziennych strat ze strony rosyjskiej w ludziach, to ugrzęźli. Zdecydowanie w chwili obecnej ugrzęźli. Przerzucone tam jednostki wyciągnięte z Zaporoża przez Ukraińców spełniły swoją rolę. Być może dzisiaj, jak nie, to najpóźniej jutro będzie taki specjalny materiał właśnie na temat charkowskiego, nowego, tego jak to mówią Rosjanie, naprawienia, bo mam wywiad, jakiego udzielił dowódca 92. Brygady, pseudonim Achilles, właśnie od chłopaków z Post Prawda Info, od Askolda Kruszelnickiego przesłane. Fajnie to pokazuje, co się tam w ostatnim czasie działo i że zapanowano nad tym kierunkiem. A nowy dowódca szybko się, na to wygląda, nowy dowódca tego kierunku wdrożył i tak jak się spodziewaliśmy, zastosował odpowiednią ilość wojny pozycyjnej z odpowiednią ilością manewru, aby powstrzymać tam te siły rosyjskie. Dlatego możliwe, że właśnie Rosjanie przyspieszą próbę znalezienia luki w obronie ukraińskiej właśnie bardziej na kierunku sumskim w tej chwili, bo tak to mniej więcej wygląda, co oni teraz próbują robić. Celem tego wszystkiego jest rozciągnięcie ugrupowania ukraińskiego, a jak widać w jakiejś części to wyciąganie jednostek z Zaporoża, gdzie walki nabrały dużo niższej intensywności, jest efektem takich właśnie rosyjskich działań rozciągających, natomiast nadal nie ruszono tych operacyjnych odwodów ukraińskich, które mają blisko do tego, by tam w razie czego interweniować, ale nadal są utrzymywane w gotowości do wykonywania zadań, które będą bardziej realne, jeśli chodzi o prawdziwą ofensywę rosyjską, niż to, co w tej chwili mamy, co jest działaniem, bym powiedział, albo rozpoznawczym, takie rozpoznanie bojem, albo miało doprowadzić jako uderzenie pomocnicze do właśnie rozciągnięcia i użycia tych odwodów ukraińskich, aby na głównym planowanym kierunku uderzenia uzyskać większe szanse przez siły rosyjskie. Gdzie byłoby to główne uderzenie? No, cały czas Awdijiwka, Czasif Jar i rejon, żebym nie skłamał, to jest na północ, to jest w pobliżu Wuhłedaru, na wschód od niego. Uciekła mi w tej chwili nazwa, ale to są te dwa najbardziej prawdopodobne miejsca i oczywiście cały czas wielkie apetyty rosyjskie co do ataku na Kupiańsk, które nadal są topione bardzo mocno topione w rosyjskiej krwi i tam dalej nie udało im się nawet dobrze wyjść na lepsze podstawy do dalszego natarcia na Kupiańsk. Tak, bo jakiś czas temu przynajmniej po tej stronie rosyjskiej były te zapowiedzi tego tak naprawdę uderzenia, że główne powinno pójść na Kupiańsk, jeżeli chodzi o tą ofensywę letnią. Natomiast pytanie jest teraz jeszcze, zatrzymamy się przy tym punkcie innego typu, czy powoli nie widzimy też zmiany po stronie rosyjskiej, czyli coraz większy udział dronów i piechoty, bo widzimy, że te straty
czyli armia nowego wzoru, taka rosyjska, że jeżeli chodzi o to wsparcie pancerne, mniej, a coraz więcej jakichś takich pieszych, O pieszej tym tej mówimy armii. od dłuższego czasu, że czołgi robią głównie za wsparcie Wsparcie artyleryjskie, z bo tyłu. są bardziej odporne na ostrzał. I tutaj po prostu swoimi armatami wspierają ataki piechoty. Coraz więcej cały czas działającej lekkich formacji piechoty, chociaż owszem, całkiem dobrze wyposażonych w kamizelki kuloodporne i hełmy kewlarowe, to trzeba też powiedzieć. I ta rosyjska produkcja dronów, które uskuteczniają w różnych miejscach, gdzie jest wolna przestrzeń. Czy to jest śmieszne, ale jednak piekarnia, czy coś innego, to nie ma znaczenia, bo jeżeli kuleje biznes, w którym dany przedsiębiorca rosyjski działał, a jest w stanie się podczepić pod zlecenia Minabarony, nawet na przekwalifikowanie pracowników z lepienia bułek do montowania dronów, jest to dla niego opłacalne, bo ta branża, o czym obydwaj dobrze wiemy, stanowi największy wzrost rosyjskiego PKB i jest całkowicie ten wzrost przepalany na tych polach bitew. I te 100 000 dronów może jeszcze nie produkują w skali miesiąca Rosjanie, ale będą do tego dążyć i chcą zapewnić również przez cały nowy system szkolenia operatorów, żeby byli co najmniej tak skuteczni, jak są Ukraińcy. Ponadto nie zapominajmy, nie tylko drony FPV, ale również stały rozwój bardziej skomplikowanych systemów zbrojenia, jak te Lancety w kolejnej już generacji, mające na przykład celownik laserowy, który w odpowiedniej odległości od celu, bo dalmierz malutki, zamontowany z boku głowicy, podaje ten namiar, powoduje detonację głowicy kumulacyjnej, tak aby ten strumień kumulacyjny w najbardziej optymalnej odległości od celu był odpalony i najbardziej efektywny w przepalaniu tego pancerza. Więc tu Rosjanie zarówno podnoszą jakość, w przypadku tych bardziej skomplikowanych rzeczy, jak amunicja krążąca typu Lancet, jak i masowość produkcji dronów FPV, i co jest ważne, mają też swoje problemy z amunicją, jeżeli chodzi o ilość rodzajów, to o tym wielokrotnie z Markiem Meisterem mówiliśmy, i to się też odbija na efektywności ich działań i wspierania rosyjskich ataków. Dlatego tu zaczynają stawiać na drony FPV jako wsparcie ataków, podczas gdy Ukraińcy skupiają się na działaniach obronnych. Są sytuacje, w których całe wsparcie wysyłane na jakiś tam zagrożony kierunek, to jest na przykład 2, 6 operatorów dronów i ktoś do transportu i biorą 100 sztuk dronów FPV i oni, w zależności od doboru głowicy, czy głowica od granatnika, która ma niszczyć pojazdy, czy głowica typowo odłamkowa, coś jak latająca mina Claymore, mają co robić i oni potrafią takim wsparciem wysyłanym na poziomie batalionu załamywać ataki rosyjskich grup szturmowych liczących x-krotnie więcej niż broniące się pododdziały ukraińskie. Więc to jest coś, czego nigdy wcześniej nie było. Niewielkie pododdziały są w stanie wpływać na zdolność powstrzymania natarcia znacznie większych formacji. No, Ukraińcy różną to chyba na osobny odcinek, bo są te różne strategie, jeżeli chodzi o użycie dronów, karabinów maszynowych zintegrowanych. No w ogóle to się wszystko zaczyna dosyć mocno zmieniać. Widać, że ta strona ukraińska w tym aspekcie zdobywa dosyć dużą przewagę, ale oczywiście Rosjanie, tak jak mówisz, próbują tutaj utrzymać też tempo. My mówiliśmy wcześniej troszeczkę w wieczorze z Kremlinką na temat tych problemów Rosteku i nowego ministra. Jeżeli ktoś nie słuchał, to też odsyłamy, bo tam mamy duży problem, jeżeli chodzi o rentowność Rosteku, a przypomnijmy, 80%, znaczy teoretycznie, bo praktycznie to może różnie być. Natomiast samego Rosteku jest faktycznie problem, jeżeli popatrzymy na dane, ta rentowność jest zbyt niska, a nowy minister chce, żeby było taniej, a oczywiście szef Rosteku chce, żeby było drożej. No i takie, można powiedzieć, gorące miesiące w tych relacjach. Zobaczymy, czy szef Rosteku się nie zmieni.
ale mówię, odsyłam do tego materiału wcześniejszego. Natomiast my sobie przejdziemy do miejsca 9, bo okazuje się, że najpopularniejsza fabryka produkująca w Rosji dumę narodową przestaje działać z powodu groźby nacjonalizacji, przynajmniej w dużej części. Chodzi tutaj o fabrykę alkoholu, która produkowała takie produkty jak czortyca, hortyca czy horta. I tutaj mowa w tym momencie o 2 fabrykach: Rosyjska Północ w Wołgogradzie oraz Rotnik K w Mytiszczach pod Moskwą. Wcześniej te fabryki należały do 2022 roku do holdingu Global Spirits, ukraińskiego biznesmena Czerniaka. Później przedsiębiorstwo oczywiście zostało przeniesione do grupy firm Tradycje Sukcesu Aleksandra Bezpałowa. Natomiast tutaj coraz więcej jest takich informacji, że to był taki fikcyjne przeniesienie, ponieważ wskazuje się, że aktywa nadal pozostały pod kontrolą ukraińskiego oligarchy. Ukraiński oligarcha zaprzecza. No i tutaj według rozmówców rosyjskich gazet powoduje to zaprzestanie produkcji dumy w związku z postępowaniem rozpoczętym karnym wobec Bezpałowa, który jest, że tak powiem, oskarżony o korupcję, jeżeli chodzi o zakup tych aktywów. Przypomnijmy, że 15 maja prokuratura generalna zażądała nacjonalizacji dawnego majątku holdingu Global Spirit w Rosji, uzasadniając tym, że założyciel firmy jest głównym sponsorem sił zbrojnych Ukrainy. Cóż, powiedziałbym, że zdaje się, że będzie co pić. Nie będzie co pić, ale zdaje się, że ucieszy się konkurencja, tak? Bo skoro to była firma należąca do ukraińskiego oligarchy, no to po pierwsze niepolityczne w tym momencie, po drugie, skoro ten oligarcha jeszcze wspomaga obronę swojego kraju, z którego pochodzi, to jest to już wręcz karalne w Rosji w chwili obecnej. Trochę pytań się rodzi z tym, jak interesy rosyjskie na Ukrainie. Bo o tym tak naprawdę, czy ty słyszałeś o jakichś nacjonalizacjach rosyjskiego przemysłu na Ukrainie? Tak, dużo. No znaczy ja słyszałem dużo, natomiast wiesz co, nie robiłem specjalnego programu, ile zostało, ile nie, natomiast zostało bardzo dużo przejęte. Mamy specjalną ustawę, która to ułatwia i jak najbardziej tak. No to jeżeli tak, to wszystko w porządku, jest jakaś równowaga w tym wszystkim, bo powiem szczerze, nie było dla mnie. Były, wiesz co, w 2023 tak naprawdę co kilka tygodni informacje o kolejnych majątkach przejmowanych na rzecz tutaj Skarbu Państwa Ukraińskiego. Czyli to są retorsje wzajemne, okej, potrafię to zrozumieć, natomiast trudno mi jest zrozumieć, dlaczego dopiero teraz pan Czernik, dlaczego tak długo zwlekał z tym, żeby się zamaskować, wycofać oficjalnie i tak dalej, bo trudno jest tutaj oddzielić tą zasłonę, którą próbował na siebie ściągnąć, żeby nie było go widać, od realnych działań. Tak. Więc zobaczymy, no ale cóż. My będziemy mówić jeszcze o tym, no bo wiesz, trochę tak jak spojrzysz, tu mamy potężne wzrosty, jeżeli chodzi o tą rozszerzoną rzeczywistość Rosjan i napoje. No i wygląda na to, że cały 2022-2023 to Rosjanie sponsorowali przynajmniej w części siły zbrojne Ukrainy. I to najbardziej zwiększając tutaj spożycie. Pendys honor. No to tak trochę źle to wygląda, a wszyscy myśleli, że to jest inaczej. No dopiero teraz mamy 2024 rok, 2 lata, słuchajcie, żeby wykryć taką aferę. No rosyjskie media troszeczkę na ten temat się rozpisują, nie szczędzą tutaj krytyki, no ale to jest gdzieś tak zrozumiałe. Po drugiej stronie też byłaby krytyka, jakby się okazało, że jakaś ukraińska firma spirytusowa by była w rękach właśnie rosyjskich i by sponsorowała Rosjan. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Wielokrotnie opisywaliśmy z Markiem i osobno, że
te jednostki, które tam się niby szkoliły, pomobilizowane, to często żyły w ten sposób, że dostarczano im skrzynkami wódkę. Jeżeli to była ta właśnie wódka, to ma teraz podwójne dno, że O, to by sponsorowali, było też mocne, tak. tak, że sponsorowali Ukrainę, to jest raz, dwa. Wielokrotnie były takie dowcipne komentarze, u ciebie pewnie na kanale też. Po co walczyć? Nie lepiej zrzucać im tam w jakichś plastikowych butelkach wódkę tym Rosjanom, żeby się kurde sami powykańczali? I to mniej więcej też się w ten sposób fajnie kojarzy. I jeżeli to wypłynęło na wierzch, to jest to mocny policzek, bo to ma właśnie takie to, jak to pierwsze, co podałem, podwójne znaczenie i propaganda bardzo takich rzeczy nie lubi, bo to będzie, znając życie, będzie krążyło w postaci najróżniejszych dowcipów po Rosji, podważając zaufanie do władzy, że oni tego tak długo nie mogli wykryć. Jest No to bo wiesz, to znowuż z Piłkowem, wojna wojną, ale lody trzeba kręcić, tak? No i wiesz, oczywiście. nie? Przy czym On bądźmy tam uczciwi. cały czas znaczy tak, oskarżał, tak, że oligarchowie, tak, tutaj cały czas sypią ten piach w te tryby, nie? I ta Ale korupcja i wiesz, tak bądźmy dalej. uczciwi. Ludzie, którzy wyżej stawiają interesy niż swój kraj, po obu stronach tego konfliktu, i w Rosji, i na Ukrainie, Oczywiście. jest pod dostatkiem. Tak, tak, oczywiście. W każdym kraju znajdą się tacy ludzie, to nie jest tajemnicą. Miejsce 8, i ono jest bardzo ciekawe, dlatego się znalazło, ponieważ chyba po raz pierwszy rosyjski sąd uznał transfery pieniędzy IKEA w tym wypadku z Rosji za granicę za niemoralne. Chodzi tutaj o transakcje polegające na przekazywaniu pieniędzy za granicę za towary IKEA pozostające na terytorium Federacji Rosyjskiej uznano za sprzeczne z podstawą prawa i porządku oraz, co ciekawe, moralności. Tak, Ja taki myślę, że tu mamy, jest błąd słuchajcie, w wyrok. tłumaczeniu, bo to Nie. nie jest za towary pozostające, tylko powstające w fabrykach Powstające. A, IKEA tak, tak, to może mi się tutaj na zmieniło. terytorium Tak, Rosji. Tak, tu zapewne o to chodzi. To powstające. jest coś, ale wiesz co, generalnie to bije w cały kapitalizm, bo po co dany kapitalista otwiera fabrykę w danym kraju? No, żeby zdobyć kawałek Realne, rynku, jak jak się uda pieniądze produkować za taniej, granicę i wysyła. zyski, jakie z tego ma, dostawać do siebie, gdziekolwiek by on nie był. W tym wypadku to jest, kurde, mi to trąci mocno taką socjalistyczno-komunistyczną podszewką. Ja nie wiem, czy nie zaczną teraz tego wykorzystywać w takiej sytuacji. Patrzcie, u nas dbamy o lud, żeby ten podły kapitalista nie wysysał tego, co wy tu produkujecie i robicie. A to, że nie mielibyście tego jak robić, gdyby ten kapitalista nie dał wam środków do produkcji i za to nie płacił, to już się pomija, tak? I ja Tak, tam myślę, są że jak to może gdyby być próba dwa uderzenia. aspekty. Jeden aspekt, który no możemy tutaj zrozumieć, że była próba ominięcia rosyjskiej skarbówki, bo jeżeli chodzi o transakcje, były realizowane przez zagraniczną firmę, a nie przez Mhm. rosyjski podmiot i przez to ten zagraniczny podmiot nie zapłacił w Rosji podatku, no ale powiedzmy tego typu działania no, cały czas są na świecie podejmowane i to nie jest jak gdyby nowość, tak? Natomiast no, Rosjanie nagle stwierdzili, że no i tu akurat mogą mieć rację, natomiast no, ta niemoralność tutaj moim zdaniem poraża, bo co innego jest jak gdyby łamanie, oszukiwanie urzędu skarbowego i niepłacenie podatków, a co innego jest, no jeszcze się nie spotkałem chyba w takiej, a może piszcie, być może ktoś w Polsce albo gdzieś na świecie to pewnie tak, natomiast no w tych krajach powiedzmy, nawet tych rosyjskojęzycznych, no znaczy rosyjskojęzycznych też, byłych republik sowieckich nie spotkałem się z tego typu argumentacją sądu, tak, i po raz pierwszy, ale myślę, że nie będzie po raz ostatni, bo będziemy jeszcze o sądach mówić w następnych punktach, a teraz sobie przechodzimy do niezmiernie ciekawego punktu, czyli miejsce 7. Opóźnienia mamy, słuchaj, jeżeli chodzi o dostawy rosyjskich samolotów. No i tutaj rząd dokonał zmian w kompleksowym programie rozwoju przemysłu lotniczego do 2030 roku. Prognozowana liczba wyprodukowanych w tym okresie samolotów spadła prawie o 90 sztuk, ale nadal mówimy no już nie o 1000,
tylko 990. Natomiast jak spojrzymy na szczegóły, no to wygląda, że cały czas przesuwamy. Cały czas przesuwamy i te rzeczy, które miały być, znaczy już nawet przesuwamy z przeszłości, bo na przykład dostawy IU-114, który przypomnijmy miał przynajmniej częściowo zastąpić AN-24 i AN-26, zostały przesunięte z 2023 roku na 2026. Komuś się przypomniało, że chyba nie dostarczyliśmy. I tak naprawdę, jeżeli się spojrzy, no to wszędzie mamy przesunięcie rok, 2, 3 lata. Mowa tutaj o tych osławionych Bajkałach, która miała być już w 2024, teraz jest w 2025. Ja mam takie jakieś przeczucie, że co roku będą taki komunikat wydawać, nie wiem. Co ty No to na tak to? brzmi znajomo z orwellowskiego 1984 roku, że Ministerstwo Prawdy zajmowało się tym, żeby też odpowiednio zmieniać dane wstecznie, wymazując kawałek historii i pokazywać, że no może coś tutaj zmniejszyliśmy, ale plany były takie, więc to się wszystko wymazuje, pisze się od nowa i pokazuje się, że jednak wzrosło, bo plan poprzednio był inny. I takie życie w tej w podwójnym świecie ich realizmu i surrealizmu, to jest rzecz normalna, tam się ludzie do tego chyba przyzwyczaili. Ważne jest co innego. Mi to wygląda bardziej na to, że wraz z programem chińskim samolotu C-919, który nabiera rumieńców, rozwija się i tu trzeba powiedzieć, że Chinom udaje się stopniowo podmienić komponenty zachodnie, których było w tym samolocie też sporo. Ale idzie to dobrze. Ma Tak się jakieś przynajmniej. własne, tak, na jakieś własne. I wtedy Rosjanie liczą na to, że być może uda im się pozyskać w sposób niezależny od zachodnich dostawców te komponenty z Chin. Tylko że Chińczycy sami je muszą dobrze wdrożyć. I stąd jest duża oś przesunięcia tego wszystkiego. Ale niektóre rzeczy, tak jak ten Bajkał, no sorry, ale bazują na starych, sowieckich jeszcze rzeczach i skoro nawet z tym mają problem, to tu jest jakiś głęboko strukturalny problem i nie poprawią tego na przykład zmiany, że zamiast SSJ Superjet, Suchoj Superjet, na przykład wrócą do nazwy Jakowlew, bo się okazuje, że część klientów starych woli właśnie nazewnictwo tego typu tradycyjne, związane w ich wyobraźni z solidnymi, prostymi, topornymi, ale solidnymi maszynami, względem tego, co w tej chwili nie za bardzo Rosjanom wychodzi. Czy ten marketing zda egzamin, zobaczymy, ale tego typu ruchy właśnie w chwili obecnej marketingowe się dzieją. Ale ja absolutnie nie wierzę w taką łączną produkcję w Rosji tylu rodzajów maszyn, które mają zastępować te coraz bardziej starzejące się modele, bo cała gospodarka wojenna wysysa z tych zajmujących się samolotami transportowymi firm każdą ilość ludzi do obsługi sprzętu latającego w specjalnej operacji wojennej, bo im tych ludzi brakuje. Jednocześnie no, pensje w tym momencie są ciekawsze stricte przy armii niż daleko na zapleczu w tych firmach produkujących lub też remontujących samoloty cywilne, które skoro mniej latają, to też jest mniej pracy. I tu jest kilka czynników, które się wzajemnie nakręcają, powodując kłopoty cywilnej produkcji samolotów transportowych i komunikacji lotniczej w Rosji. Tak, tam jeszcze jest mowa o śmigłowcach. No i że lepiej, jeden więcej według planów, ale dopiero w 2030, więc trochę jeszcze czasu jest. To, z czym, wiesz, Rosjanie tutaj mieli problem, to są nowoczesne kompozyty do łopat, tak aby silniki też cały czas mają problem. Ale nie, no, z silnikami tak, ale silniki robili, zawsze robili i to wiemy. Natomiast Zachód w bardzo prosty sposób zwiększył siłę nośną swoich śmigłowców, nie żyłując silników, używając właśnie nowocześniejszych w kształcie kompozytowych łopat wirników. I tu Rosjanie w tym względzie są opóźnieni i oni muszą stawiać z kolei na te silniki, więc grzebią przy tych silnikach, a brakuje im nowoczesnych na przykład układów sterowania powstawaniem mieszanki i tak dalej w tych turbinach i to powoduje im dodatkowe problemy z tego, co ostatnimi czasy rozmawiałem i czytałem, więc
będą próbowali za wszelką cenę dorwać się do nowocześniejszych kompozytów, z których będą mogli robić to, co się tylko da w śmigłowcach, a to wymaga czasu. Zobaczymy. No teraz miejsce 6. Rosyjski sąd, i to kolejny raz, zakazał tym razem słowackiej firmie pozwania Gazprom Export za granicą. Pytacie, czy tak można? No można. Tym razem sąd arbitrażowy w Petersburgu uwzględnił powództwo rosyjskiej spółki Gazprom Export przeciwko słowackiej spółce energetycznej o zakaz kontynuowania postępowania w arbitrażu zagranicznym. W przypadku naruszenia zakazu sąd postanowił odzyskać od spółki słowackiej 9 milionów euro na wydatki prawne. Decyzja sądu jeszcze nie została opublikowana, natomiast przypomnijmy, że rosyjskie sądy już wydały kilka, moim zdaniem to już nawet kilkanaście nakazów zabraniających zagranicznym kontrahentom prowadzenia postępowań przed zagranicznymi sądami i instytucjami arbitrażowymi. No i przypomnijmy ten ostatni duży, 8 maja sąd arbitrażowy też w Petersburgu uwzględnił powództwo spółki o zakazanie holenderskiej firmie energetycznej kontynuowania postępowania w holenderskim instytucie arbitrażowym. Tam jest mowa, Holendrzy żądają od Gazpromu 275 milionów euro. No i można powiedzieć, że pewnie zaskarżą wszystkie postępowania, że nie wolno odbywać takich postępowań za granicą i w innych krajach. Po co to jest robione? No oprócz tego, że to jest oczywiście komiczne, wydawałoby się, no po to, żeby po pierwsze móc przejąć jeszcze istniejące majątki zagraniczne, jeżeli dana firma ma, i po drugie, żeby mieć akt prawny, według którego mogą odmówić wypłaty odszkodowania. No bo wyobraźmy sobie, że ten holenderski, czy słowacki, czy jakiś inny sąd, czy międzynarodowy zasądzi, a oni mówią, ale my mamy tutaj w Petersburgu takie orzeczenie, że nie można. No i my nie możemy. No a wy w ogóle nie mogliście, bo nasz sąd powiedział, że wy nie możecie. Właśnie. I teraz po pierwsze, to jest jak gdyby próba następczego przyznania prymatu prawa miejscowego nad uzgodnionymi traktatami międzynarodowymi. Więc w tym momencie rosyjskie sądy, czyli Rosja jako taka, próbuje wyłamać się z międzynarodowego systemu aktów prawnych. To jest dla nich paradoksalnie jednak bardziej niebezpieczne niż im się wydaje, Tak bo że cały biznes zagraniczny w tym momencie 66 razy się zastanowi nad tym, czy cokolwiek robić z Rosjanami, bo i ty, i ja znamy klauzule różnego rodzaju w umowach. I tam jest jednym z żelaznych rzeczy jest, jakie prawo jest właściwe. I jest napisane, tak, co w przypadku sporu. I napisany tak, międzynarodowy, konkretny arbitraż, któremu będą podlegać te umowy. Skoro się zgadzali, a w tym momencie próbują zmianami prawa własnego miejscowego dokonać odrzucenia tego wszystkiego, co zostało podpisane, a źródłem prawa w każdej konstytucji nowożytnej są między innymi ratyfikowane umowy międzynarodowe, to oznacza, że idąc od góry, próbują się wymigać z współtworzonego przez siebie ładu międzynarodowego, co oznacza, że w tym momencie, poczynając od firm ubezpieczeniowych, praktycznie nie będzie możliwe uzyskanie ubezpieczenia jakichkolwiek inwestycji lub dostaw towarów do Rosji przez zachodnie firmy, bo oni reagują jako pierwsi na to, bo im z kolei reasekuratorzy powiedzą, stary, tu się robią takie rzeczy, wy i dalej ubezpieczacie, to już sorry, ale od nas też nie dostaniecie nic za to, że będziecie musieli im zapłacić odszkodowanie. I to w tym momencie będzie efekt śnieżnej kuli, który może zmieść jakąkolwiek, bym powiedział, racjonalną przychylność biznesu zachodniego względem Rosji. Sami sobie to robią. Znaczy, tam jest taki groźniejszy, można powiedzieć, precedens, czyli spowoduje to, że akty prawne wydane w Rosji nie będą respektowane, czyli wyroki sądów rosyjskich nie będą respektowane i to się przełoży na pewno na biznes, ale może się też przełożyć na sprawy nawet cywilne, tak? Czyli będziemy mieli orzeczenie sądu rosyjskiego, że powiedzmy w tych sprawach cywilnych, tak, zobaczymy jak będzie w karnych, tak,
bo być może nawet dojdzie do tego, że też wyroki w sprawach karnych nie będą respektowane, czyli bo o co chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie sąd rosyjski orzeka, że jakaś firma jest winna drugiej firmie. Do tej pory było tak, że można było pójść powiedzmy w innym kraju do sądu i próbować na podstawie tamtego wyroku i na podstawie też pomocy prawnej, która też jest masowo wypowiadana, tak? No bo mamy coś takiego jak pomoc prawną pomiędzy krajami, są podpisane jak gdyby ustawy. Część wygasła i nie została przedłużona przez część europejskich państw, ale również przez Rosję i zaczyna być Rosja takim dzikim wschodem, tak? Czyli takim krajem, które, no jeżeli macie wyrok, nie wiem, tam w sprawie, nie chcę mówić, że tak będzie do końca, ale tak może być, nie wiem, w sprawie rozwodowej, no to pójdziecie gdzieś za granicę i ten wyrok nie będzie uznawany, tak? Nie będzie go można, powiedzmy, to ma jakąś tam odpowiednią nazwę, certyfikować w następnym kraju, tak? No bo tutaj nie będą uznawane po prostu wyroki sądów rosyjskich, bo to jak gdyby działa w obie strony. No jeżeli się łamie tak. międzynarodowy ład i prawo, no to trzeba liczyć się, że, no bo teraz sąd nie wie, ten powiedzmy przykładowo holenderski, czyli będzie można podważyć każdy wyrok sądu rosyjskiego. No po prostu powiedzieć, że to jest kraj, który łamie i teraz ktoś musi zobaczyć, o co wchodziło w tej sprawie, czy faktycznie, no i sprawa robi się po prostu ciężka, a nie tak jak do tej pory, że można było to dosyć szybko załatwić. A ja podbijam stawkę. Następnym krokiem, jaki może wykonać Zachód w tej materii, jest zaprzestać honorowania notarialnych dokumentów rosyjskich, ponieważ dotychczas on funkcjonował w tak zwanym notariacie łacińskim i jeżeli w tym momencie zostanie wydane coś, co ja bym nazwał z arabskiego fatwą, że z dniem takim i takim zachodnie kraje przestają respektować akty notarialne i dokumenty notarialnie poświadczane. Za tym następstwem jest to, że na przykład apostille do dokumentów oficjalnych wydawane przez rosyjski MSZ nie będą respektowane, to powiem tak, jest wtedy taki no idziemy daleko, idziesz teraz daleko, no ale... Tak, idę daleko, powiedziałem, tak podbijam stawkę. To oznacza, że można będzie wyrzucić Rosjan z takiej ilości majątków i nieruchomości zrobionych przed notariuszami rosyjskimi, że głowa boli. Oni sami nie wiedzą, jaki bat w tym momencie sobie kręcą. Ja to porównam do znalezienia, ale teraz to oni sami naprowadzili na możliwość powstania pewnej luki prawnej. Tak jak luką prawną jest przyznawanie w Polsce poświadczeń bezpieczeństwa sędziom bez badania ich, jak to ma miejsce w przypadku pozostałych, czy to oficerów różnego rodzaju służb i nawet pracowników cywilnych różnych organów. Znaleziono błąd w systemie. I tak samo tutaj w tym momencie Rosjanie sami ściągają uwagę na pewne rzeczy i to byłaby dla mnie siła równa naprawdę potężnej bombie atomowej, gdyby Zachód zaczął rozpatrywać chociażby i mówić o wykluczeniu z systemu międzynarodowych traktatów Rosji w zakresie respektowania prawa powszechnie obowiązującego i ewentualnie wyeliminowanie notariatu rosyjskiego. To mogłoby być jedną z najbardziej spektakularnych rzeczy, powiedziałbym, w obiegu prawnym i gospodarczym naszego globu w chwili obecnej. My przechodzimy do miejsca 5. PKB Rosji w pierwszym kwartale według Roστatu, takich pierwszych szacunków, wzrosło o 5,5%. No i tu wielka radość po tej stronie rosyjskich fanów. Powołują się na te dane Rostatowe. To są dane, jeżeli chodzi o Rostat, wyższe niż podaje Bank Centralny. Bank Centralny liczy inaczej i mierzy ten wzrost na 4,6%. Jeżeli chodzi o Rostat, to co czytamy w raporcie, no to za te pozytywne elementy tego wzrostu wskazuje się, co ciekawe, zmiany w sferze handlu hurtowego, detalicznego, ruch pasażerski, przemysł wytwórczy. I tutaj to tak pewnie ktoś usłyszy przemysł wytwórczy, tak, to jest ten przemysł zbrojeniowy, dalej budownictwo, zaopatrzenie w energię elektryczną i paliwa. Natomiast mamy wypowiedź też głównego ekonomisty firmy doradczej PF Capital, Evgenii Nadorshin,
który mówi, że spodziewa się obecnie gwałtownego spowolnienia wzrostu gospodarczego, ponieważ według niego nie ma absolutnie nic zaskakującego w dosyć wysokich danych za pierwszy kwartał i on trochę inny jak gdyby ten punkt przekazuje, a więc przekażmy mu głos. Według niego powód wzrostu jest prosty. Pierwszy kwartał 2023 roku charakteryzował się ujemną dynamiką wzrostu, a teraz mamy dodatnią, czyli porównujemy się z bardzo niską bazą. W rezultacie okazuje się, że według niego nie jest trudno rosnąć, jeżeli poprzedni kwartał był ujemny. Gdy tylko będziemy mówić o porównywaniu z wynikami co najmniej drugiego kwartału ubiegłego roku, przypomnę, że po rewizji Rostatu według niego wzrost o 5,5% w porównaniu z ubiegłorocznym minusem nie będzie już to wyglądać imponująco. Nie możemy według niego zapominać również, że luty miał jeden dzień więcej. No akurat o tym Rostat nie wspomniał. Druga kwestia według niego to jest kwestia konsumpcji i tutaj wskazuje na to, my też często mówiliśmy, że głównym motorem wzrostu rosyjskiej gospodarki zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku jest konsumpcja, szczególnie ta konsumpcja rządowa. Jeśli spojrzymy na dynamikę popytu, również nie zobaczymy według niego nic przyjemnego. Według niego na razie nie ma możliwości dalszego zwiększenia konsumpcji poprzez akcję kredytową, ponieważ utrudniają to bardzo wysokie stopy procentowe, a być może, no i to jest kolejny ekonomista, który mówi, że istnieje perspektywa ich wzrostu, a także ograniczenia programów preferencyjnych, jeżeli chodzi o kredyty już zrealizowanych i obiecanych. Według ekonomisty oficjalna prognoza Ministerstwa Rozwoju po rewizji stopy wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie 2,8 jest całkowicie nierealistyczna. Ja nie byłbym takim pesymistą jak on, ponieważ uważam, że to mierzy Rostat i tutaj jak najbardziej Kreatywność ich jest znana. Tak, wszystko wiesz, jest możliwe. My mówiliśmy o kurczakach, na przykład Rostat i Ministerstwo Rolnictwa stwierdziło, że w pierwszym kwartale ceny kurczaków spadły o 5,6%, a hodowcy kurczaków i dane ze sklepów mówią o wzroście rzędu 30-40%, a więc to często tak to bywa. Pamiętajcie, że też istotne jest, kto mierzy, tak? A tutaj mierzy Rostat i na to też chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli ktoś bezkrytycznie podchodzi do tych danych. Natomiast też mówiliśmy bardzo często, że mierzenie tego produktu krajowego brutto w momencie, kiedy mamy ten konflikt, no jest moim zdaniem bezcelowe, tak? No bo tutaj możemy de facto wpisać wszystko, jeżeli chodzi o tą produkcję zbrojeniową. Niekoniecznie ona jest opłacalna i o tym mówiliśmy w poprzednim właśnie materiale na Kremlince. Ekonomia wojny ma się całkowicie inaczej niż pojęcie ekonomii sensu stricto. Przypomnę, że jeżeli w wojsku ważne jest to, że pojazd ma w każdych warunkach pogodowych odpalić, to już się mniej liczy to, ile on, żeby odpalić, tego paliwa musi zużyć i jakie jest jego średnie spalanie, co w przypadku firmy czysto cywilnych kompletnie inaczej się liczy, no bo tutaj ten rachunek ekonomiczny, jak musisz sam za to płacić ze swoich zarobionych pieniędzy, wygląda inaczej. Więc te PKB rosnące dla mnie to jest przede wszystkim napędzone tym, że skoro armia zaciąga setki tysięcy ludzi i musi ich wyżywić, to strumień pieniądza idący z armii do gospodarki jest przez to większy. No, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. To generuje odpowiedni ruch, ktoś się z tego powodu cieszy, bo ma kontrakty z wojskiem, ale nie jest w stanie w jakimś momencie tego zapewnić w odpowiedniej ilości i powstaje deficyt tego na rynku, co z kolei jest czym? No, czynnikiem napędzającym inflację, bo nie mogą tego kupić zwykli, prawda, Iwanowy. To jest normalne. Ponadto nie zapominajmy, że ta konsumpcja w jakimś stopniu jest też ograniczana przez to, że dziesiątki tysięcy ludzi powołane do armii nie robi zakupów normalnych, by nie powiedzieć, że setki, a jednocześnie zasila raczej, bym powiedział, użyźniając glebę.
front samym sobą, więc już nie będą kupować niczego. I to jest skomplikowana sytuacja i tutaj bym powiedział, że chyba Rosstat nie rozbija jej celowo tak na detale i atomy, uogólniając bardzo mocno, to im ułatwia tą ekwilibrystykę danymi. Ale no to na dłuższą metę i ty to wiesz, ja to wiem, nie da się tak mocno pudrować tego stanu rzeczy. Jest nowy Co jest pomysł. więcej? Jest nowy A jest? pomysł. Putin powiedział, że mówiliśmy w osobnym materiale, że celem zarówno nowego ministra Białousowa, jak i Junior Patruszewa będzie zapewnienie w gospodarce cywilnej takiego samego wzrostu, jak w gospodarce tej wojennej, tej zbrojeniowej, tak żeby produkcja armat, albo inaczej, produkcja masła została zrównoważona przez produkcję armat. Nie wiem, dlaczego Białousow, za to też ma odpowiadać. Chyba ma jakieś takie, nie wiem, może jakieś złote tipy Patruszewowi mówić, że teraz to, nie wiem, produkuj tego więcej masła, to nic, że ludzie nie chcą, tak, może będą chcieli, tak, może, nie wiem, spalimy część tego masła, tak. No dziwne w ogóle takie pomysły, widać tu chyba jakąś cały czas tą nieporadność, jeżeli chodzi o Putina i tą wiedzę ekonomiczną, bo on wydaje się, że w tym przemówieniu, kiedy o tym mówił, on był przekonany faktycznie o tym, że to można tak przełożyć, że tutaj robimy więcej tych armat, więcej tej amunicji, no to przecież możemy też produkować więcej w tej produkcji cywilnej. Co to za problem? Będzie więcej, ludzie będą więcej kupować. Tak mi się jakoś zapomniało, tak że samo. Tych ludzi, którzy produkowali to masło, trochę trafiło do armii. Ale no, wiesz, to takie, to techniczne aspekty, tak? To od tego jest Białousow i Patruszew Junior, tak? I dekretami można nakazać, żeby kury znosiła 1,3 jajka zamiast 1,1/4. No i żeby Rosjanie więcej jedli też można nakazać, nie? Bo czemu nie? Tak, pensję się podniesie, to też nie jest problem, tak, bo tutaj cały czas też się próbuje przy tym majstrować. A my przejdziemy, słuchajcie, do miejsca 4. No i ono jest smutne dla Rosjan, ponieważ mamy problemy w rozliczeniach z Chinami, no i wydaje się, że po wizycie nadal nie są rozwiązane i brak konkretów chińskiej wizyty na ten moment. Być może się to zmieni, bo my mówimy to w niedzielę, świeżo po wizycie, natomiast oddajmy głos samemu Władimirowi Władimirowiczowi, który powiedział, że jest świadomy problemów z płatnościami chińskich banków. Jego zdaniem zrozumiałe jest stanowisko banków, które przy dokonywaniu płatności w transakcjach handlu zagranicznego z Rosją zmuszone są liczyć się z ryzykiem wtórnych sankcji. Władimir Putin uważa, że rozwiązanie tych problemów na szczeblu państwowym jest możliwe w przyszłości. Dodaje, że władze amerykańskie swoimi nieprzyjaznymi działaniami wobec Rosji w sprawie ograniczenia płatności same podważają zaufanie do dolara i jego roli jako światowej waluty rezerwowej. Tu dalej czytamy w oświadczeniu, że chińskie firmy zmuszone są korzystać z banków wiejskich w celu dokonywania płatności na rzecz Federacji Rosyjskiej ze względu na groźbę sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Od marca chińskie banki wzmocniły kontrolę nad transakcjami z Rosją, a nawet, co gorsza, przestały z nimi współpracować, aby uniknąć sankcji. Istnienie poważnych problemów w stosunkach handlowych z Chinami potwierdził zastępca szefa administracji prezydenta Maksym Oreszkin. No i co? Może powiem się coś ci, że teraz. Chyba tak, zobaczymy. Tutaj akurat w interesie obu stron jest, żeby to odpowiednio zmienić, ale bardziej chyba na chiński model dla nich odpowiedni, bo to oni jak na razie widać to, co wyście zrobili, że czyżby Rosja się chciała wyprzedawać dalej Chinom, oni kontrolują ten proces w większym stopniu niż Rosjanie, ale powiem ci tak, sygnały, jakie w ostatnim czasie dochodzą, w jasny sposób mówią. Pojawiło się w kilku miejscach, i to mówimy o ilościach liczonych jako tony, w jednym miejscu, rosyjskie złoto hallmarkowane w roku 2022 hallmarkiem Banku Centralnego.
Część podejrzeń prowadzi w kierunku Iranu, który został opłacony za wiele towarów wojennych, amunicji, szachidów i tym podobnych, nabywanych przez Rosję złotem. Natomiast druga możliwość jest taka, że idzie to właśnie przez Chiny, ponieważ dla zmiany i ukrycia sposobu rozliczeń Rosjanie jak gdyby zaczynają używać w większym stopniu złota w rozrachunkach z Chinami. I tylko teraz jest kwestia dokładnie przemyśleć, jak oni to mogą robić, ale bezpośrednie loty samolotów cargo w ostatnim czasie się nasiliły i to niektóre samoloty, które są właśnie często sygnalizowane, związane z ruchem metali szlachetnych że tak powiem, w handlu międzynarodowym. Być może coś tu właśnie jest i z jednej strony oficjalne linie dogadywania się idą tak, jak szły podczas tej wizyty, natomiast te rzeczy nieformalne, znowu oczywiście z odpowiednim dyskontem na korzyść Chin, zaczynają być realizowane w oparciu o złoto. Pytanie jest, wiesz, bo ja dzisiaj z Łukaszem rozmawiałem. Łukasz twierdzi, że tutaj nie będzie zmiany, przynajmniej oficjalnej zmiany polityki chińskiej. Ja nie jestem taki pewny, bo Rosjanie mówią, że wszystko jest tajne. Co też trochę śmiesznie brzmi, bo po tej wizycie wszystko zostało utajnione i sojusz jest, współpraca jest, ale ze względu, żeby to utajnić przed Stanami Zjednoczonymi, to nie można o niczym mówić. I tak, z jednej strony to śmiesznie brzmi, ale z drugiej strony, czy faktycznie, no bo wydaje się, że Xi też nie chce, żeby Rosja się przewróciła, bo to też nie jest w jego interesie. Czy można liczyć jednak na taką tajną współpracę, jeżeli chodzi o te technologie wojskowe i pomoc wojskową, bo w sumie po to był przecież Biało-Usow i Szojgu nawet wzięty, no przecież Szojgu nie pojechał po to, żeby, nie wiem, mówić i rozmawiać na temat tutaj wpływów w Kazachstanie, tylko na temat konkretnych jakichś dostaw, czy komponentów, czy konkretnego uzbrojenia. Jak myślisz, czy Chiny zdecydują się na pomoc? I jeżeli tak, to w jakim aspekcie, co Chiny mogłyby zaoferować Rosji? No pytanie jest oczywiście, co Rosja mogłaby w drugą stronę, no i tu pewien jest problem, ale może to zostawmy, bo tak jak mówisz, jest złoto jeszcze, są może jakieś koncesje, tak, o których się dowiemy dopiero za jakiś czas i tak dalej, jeżeli chodzi o wydobycie różnych rzeczy. Co ja tak na to patrząc z góry, mocno się jakby powiedzmy uniosłem w górę, patrząc na to z dużej perspektywy, to powiem tak. Chiny mają w tej chwili sytuację taką, kiedy po raz pierwszy mogą mieć coś jakby wielkie więzienie, które musi korzystać ze wszystkiego, co oni tam dostarczą po swoich cenach, ale nie muszą ani jednego człowieka wystawiać do pilnowania tegoż więzienia. Dlatego im zależy na tym, żeby Rosja jako taka się nie przewróciła, ale żeby ustanowić tak silne uzależnienie, wręcz tą sytuację idealną, że nie musisz pilnować niewolników. I oni to, bym powiedział, krok po kroku, taką rozleczoną w czasie, ale niezwykle skuteczną strategię realizują. I możliwe, że pewnymi takimi oficjalnymi ruchami, jak choćby to, że Komitet Centralny wyda jakąś specjalną dyrektywę, która ma chronić przynajmniej część chińskiego sektora bankowego przed restrykcjami amerykańskimi, i to mówię celowo, jakąś część, czyli na przykład te mniejsze banki, tak zwane agrarne, jakieś tam rzemieślnicze, a banków w Chinach działa sporo i suma ich kapitalizacji jest naprawdę bardzo duża. I jeżeli ta część rynku nawet dostanie te sankcje, ale one dalej pomiędzy sobą, tym sektorem zbanowanym, że tak powiem, będą miały normalne relacje wymiany z pozostałą częścią sektora bankowego w Chinach, a te wtedy będą dalej ze światem to robiły, co chcą, to oni się obronią. I myślę, że Zachód z tym niewiele będzie mógł zrobić. Dlaczego? Bo powiązania gospodarcze między Chinami a resztą świata są zbyt duże i nie będą w stanie tego tak zbanować, jak kiedyś jeszcze 30-40 lat temu. W tej chwili to już jest niemożliwe. Jedyne, czym będą mogli w stanie zakłócać to wszystko, to jest sterowanie właśnie kursem dolara. Przypomnę, że Chińczycy grozili, że my wam pokażemy swego czasu i sprzedali za 800 miliardów dolarów amerykańskie obligacje. Okazało się, że w większości przechwyciła je Japonia, jest w tej chwili największym depozytariuszem amerykańskich obligacji, większym niż Chiny, a nie wywarło to żadnego wrażenia na Stanach Zjednoczonych.
Dolar się obronił. Więc to akurat robi w dwie strony. I tu myślę, że Chiny w ten sposób cwanie mogą zagrać, dzieląc swój sektor bankowy i uodparniając się w ten sposób na to, a świat ze względu na te uzależnienia od dostaw chińskich produktów oraz to, że Chiny omijają to chociażby robiąc tak jak będzie fabryka samochodów tej firmy, tej marki na Węgrzech, jednocześnie kupują upadłe zakłady od Forda w Hiszpanii, oni obejdą sobie ograniczenia związane z eksportem towarów do Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak sobie poradzą z banem eksportu do Stanów Zjednoczonych. No nie poradzą sobie. No, na razie tylko, że tam akurat elektryków nie sprzedają. Gorzej tak, z innymi ale tak rzeczami. dowalili cła, że to zaczęło już naprawdę boleć w tej chwili Chiny, bo to jest najbardziej intratny rynek, tak? Wartościowo. To bardziej w drugą stronę. Suma mniejszych Tesla musi się martwić, żeby nie dostać dodatkowych ograniczeń, bo chińskie elektryki w Stanach to się nie sprzedają. Ale moje pytanie było inne, Maćku. Moje było pytanie, takiej dywagacji oczywiście, no bo nie wiemy, ale może za jakiś czas się dowiemy. Czy myślisz, że będzie pomoc wojskowa Chin dla Rosji? Bo tego słowa zabrakło. Tak. Pomoc mówiłem, wojskową. bo był Białousław, tak, i Szojgu. No, o czymś oni po coś zostali wzięci. Być może nic nie wyszło, ale próba była i czy można liczyć, że Chiny jakimiś znacznymi, bo ja nie mówię, że coś tam, jakieś tam groszowe dostawy, tylko mówię jakieś znaczne dostawy i czy będą, a jeżeli tak, to co Chiny mogłyby dostarczyć Rosji, co mogłoby poprawić sytuację? Ja myślę, że tak, oni wszystko robią, żeby nie nazywać tego pomocą wojskową. 600 000 kompletów kamizelek kuloodpornych i hełmów poszło jako wsparcie niewojskowe. Wszystko robione było przez firmy prywatne, bez państwowego oficjalnego błogosławieństwa, ale przede wszystkim bez przeciwdziałania. I tak samo zrobią, żeby nie drażnić z czymkolwiek innym. Czy to będą, nie wiem, silniki do pojazdów, czy to będzie amunicja. Zrobią w ten sposób, żeby to był montaż, nie wiem, CKD. Będą montować jeden detal do tego pocisku, niech to będzie nawet ekwiwalent gabarytowo-masowy zapalnika, ale będzie to montaż. I oni powiedzą, my dostarczamy tylko komponenty. Tak samo jak mówią a propos dronów, sprzedając komponenty do produkcji dronów, takie same de facto. Ukrainie i Rosji. No akurat tam utrudnili ostatnio. No to dobrze, ostatnio utrudnili, ale generalnie tak to wygląda. No to kwestią certyfikacji, niech będzie. Myślę, że certyfikaty gdzie, ale w strefie Azji i Rosji to handel certyfikatami odbywa się na różne sposoby. I przerabianie papierów w Kazachstanie na taką ilość węgla, jaka szła z Kazachstanu, gdzie dekadę nie byliby w stanie wydobyć tyle, co tam rocznie szło w pewnym momencie, jak był kryzys węglowy stamtąd. A to o węglu będziemy mówić, bo tu chude czasy idą strasznie. Tak, chude czasy idą na węgiel, dokładnie. Więc ja myślę, że tak to będzie ubierane. Nie jako pomoc wojskowa, tylko stricte współpraca gospodarcza, co najwyżej dual use, bo to nawet ostatnio a propos nitrocelulozy i tym podobnych się tłumaczyli, że oni monitorują i kontrolują sprzedaż wszystkiego, co ma podwójne zastosowanie. No i dobrze, będą to kontrolować, ale nie będą temu przeszkadzać. Ponieważ Rosja, to jest ważne, cały czas Rosja... Ale Rosja cały czas jednej rzeczy nie robi, co mogłoby zmienić ten stan rzeczy w przestrzeni międzynarodowej. Ciągle nie ogłosiła, że jest w stanie wojny. Więc skoro kraj oficjalnie w stanie wojny nie jest, to ty nie ingerujesz w wojnę, wysyłając krajowi, który jest w wojnie, swoje wsparcie. To jest kraj, który ma tylko specjalną operację wojenną, więc nie spełnia statusu pewnych ograniczeń w traktatach międzynarodowych i w kodyfikacji ONZ-u, więc masz czyste ręce. Nie ma wojny tam. My tylko wysyłamy rzeczy podwójnego zastosowania, tudzież komponenty, które oni sobie składają sami. I teraz uważam, że Rosji nie pasowałoby właśnie zrobienie z tego statusu wojny jako takiej, tylko przez to właśnie będą musieli cały czas trzymać status specjalnej operacji wojennej. No dobrze, troszeczkę uciekłeś mi z tym. Ale tak jeszcze, co by to jeszcze mogło być?
Co by to jeszcze mogło być? Przede wszystkim chodzi o amunicję, bo rosyjska amunicja przy tej produkcji, jaką mają, tych rodzajach, no to magazyny się wyczerpały tego, co można było No ale przecież zarejestrować. mówią, ja tu słyszę, że produkują kilkakrotnie więcej niż Europa i w ogóle i że też... I No nie. zużywają też kilkakrotnie więcej niż armia ukraińska. Czyli 2. co, Silnik. amunicja? Ale jak ta Amu... amunicja A, wysyłana przez Iran, przez Koreę, czy bezpośrednio? Jak to nie, miałoby w tym być? momencie, posłuchaj, przy tak wielkiej granicy chińskiej i ilości szlaków kolejowych, jakie są do dyspozycji, plus możliwości transportu morskiego, to będzie to przede wszystkim amunicja różnego rodzaju, dalej kamizelki kuloodporne, hełmy, ta balistyka ochronna, umundurowanie i tak przynajmniej materiały do produkcji, do szycia tego wszystkiego, bo Rosjanie próbują to sami szyć w dużej mierze. To Mhm. też oprócz tego mają kłopot w tej chwili Rosjanie z silnikami lotniczymi, kończą im się dostępne. Jeżeli tutaj będą w stanie gdzieś coś pomóc, całkiem możliwe. Ważne, w ciągu ostatnich 8 miesięcy skokowy wzrost jakości i technologii, jeżeli chodzi o chińską produkcję lotniczą. Dotyczy to silników i paru innych rzeczy. Ewidentnie to jest transfer technologii z Rosji, więc tutaj Rosjanie płacili tym transferem za pewne rzeczy i Chińczycy bardzo to dobrze wykorzystują. To mocno wpłynie na jakość ich sprzętu w najbliższej dekadzie. Nadgonią duże opóźnienia, bo na przykład, no, przypomnę, o ile amerykański silnik lub też, nie wiem, brytyjski, zachodni miał przebiegi międzyremontowe liczone w tysiącach godzin, rosyjski w setkach, chiński powiedzmy czasami setka, 150 do 200 godzin. 3 obszary jakości. To teraz, w tej chwili, to co nowego wprowadzają Chińczycy, zrównuje się ze zdolnościami w tym zakresie rosyjskimi. Czyli kilkukrotny skok w tym zakresie, ale jeszcze są w tyle za Amerykanami. No ale jak to się mówi, w ilość z czasem przechodzi w jakość, więc tu mają duże akurat możliwości, jeżeli chodzi o ilość. Co jeszcze mogą potrzebować Rosjanie? Oprócz tych rzeczy, racje żywnościowe chińskie się jakoś nie bardzo przyjęły, to nie bardzo. Kurczaki same jako takie, czy konserwy mięsne, tak, tutaj coś może być w tym zakresie, bo Rosjanie tego dużo potrzebują. No kurczaki są Taki wysyłane. prost do Rozumiem, życia, że tak, będą kurczaki, a tam w środku amunicja. No to już mówiłem. też się może zdarzyć. I no i przede wszystkim sprzęt, który mogą angażować do wojny radioelektronicznej. Różne rzeczy O, można w różnym zakresie wykorzystywać i zarówno też ten sprzęt łączności chiński, sprzęt do konstruowania i produkcji urządzeń walki radioelektronicznej, a nie uważasz, aktywnych że i to jest pasywnych. zbyt, że tak powiem, rozdzielone teraz te technologie? Te rosyjsko-sowieckie w stosunku do tych chińskich? No, są opóźnione. No, Powiedziałbym, to co Rosjanie mieli było opóźnione względem tego, co w tej chwili mają Chińczycy, ale to sytuacja na froncie generuje szybki bardzo ruch, rozwój tego, co Chińczycy mają w swojej ofercie, więc tu okej. jest zapewniony szybki przepływ informacji, albo przynajmniej Chińczycy mają swoich ludzi, powiedzmy oficerów łącznikowych gdzieś wystarczająco blisko rosyjskich ośrodków analitycznych w tym zakresie, bo reagują na to naprawdę szybko i wybijają się na prowadzenie w peletonie tego typu w świecie. I to jest też groźne, bo to jednocześnie daje im możliwości nowe względem obrony swoich rozwijanych wojsk, swojej rozwijanej armii względem technologii zachodnich, jak i też daje im nowe możliwości ofensywne względem znanego sprzętu zachodniego, który no przecież różnego rodzaju sprzęty, resztki po wybuchu różnych bomb, rakiet produkcji zachodniej też na pewno trafiają do chińskich instytutów badawczych. No dobrze, zobaczymy, czy będzie ta pomoc, jak będzie duża. Ja obstawiam, że jakaś będzie, a przynajmniej taka, która będzie umożliwiała utrzymanie się Rosji w konflikcie. Z drugiej strony, no widać też, że moim zdaniem strona chińska chce pewne rzeczy uzyskać od Rosjan. Zobaczymy za jaki czas, jaka cena będzie, tak? Bo moim zdaniem to nie będzie, że tak powiem, w ramach przyjaźni i miłości, bo tam na darmo szukać i przyjaźni i miłości, ale w ramach jakichś konkretnych tutaj
ustęp ze strony rosyjskiej, ale to dopiero pewnie za jakiś czas się dowiemy, a my sobie przechodzimy do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim mamy dumny rekord. Kolejny rok, słuchajcie, gdzieś pomimo różnego rodzaju problemów Federacji Rosyjskiej rośnie sprzedaż. Sprzedaż rośnie różnego rodzaju napojów, począwszy od koniaku, który wzrósł, jeżeli chodzi o pierwszy trymestr w 2024 roku o 7%. No i jak sobie tam dalej przejdziemy, no to okazuje się, że mamy na poszczególnych następnych gatunkach wzrosty. Winogronowe, no tutaj mamy wzrost o 11 milionów decilitrów, 28%, ale tu będzie jeszcze lepiej, bo mamy tą akcyzę od maja, a więc w maju to tam będą niebotyczne rekordy, ze względu na to, że po prostu ten importowane to wino, no po prostu będzie bardzo drogie, a to rosyjskie nie będzie aż tak drogie. No i tutaj branża już zaciera ręce. Podobnie jeżeli chodzi o wino musujące, wzrost, i to mówię do kwietnia, tak, czyli za ten pierwszy trymestr 37%. Tutaj jeżeli chodzi o segment kobiecy, czyli wina likierowe, no kolejny wzrost i to jest taki już od 2 lat utrzymujący się wysoko 67%. Ogólnie jeżeli chodzi o całkowitą sprzedaż napojów, no to mamy wzrost, słuchajcie, o bagatela 20%. Jeżeli chodzi o te mocno alkoholowe, a te słabo alkoholowe, czyli o niskiej zawartości, dumy w dumie, czyli jakieś powiedzmy tutaj lżejsze, wzrost 38%. Robi wrażenie. Tak, dla mnie tutaj wniosek jeden między innymi jest taki. Skoro zmniejszyła się ilość mężczyzn, którzy mogą sięgnąć po alkohol, bo użyźnili pola na Ukrainie, to by znaczyło, że albo pozostali piją więcej, albo dołączyła większa grupa kobiet lub też młodzież w większym stopniu zaczęła się angażować w alkoholizowanie, większym niż to było dotychczas. Wszystkie twoje tezy są prawdziwe. Mamy olbrzymi, niespotykany w ogóle chyba w całej historii Rosji wzrost segmentu tego kobiecego. To widzimy właśnie na tych winach likierowych. Mamy wzrost wśród młodzieży, to też jak gdyby różnego rodzaju statystyki o tym mówią. No i wzrost tych, co wracają i są weteranami. Pamiętajmy, że mamy dosyć duży wzrost też konsumpcji dzięki różnego rodzaju dotacjom, tym wypłatom dla osób, które właśnie wracają. A więc jeżeli ktoś przeżyje i nawet jest powiedzmy niedysponowany częściowo, bo na przykład nie ma jakiejś kończyny, to nadrabia tutaj, bo wszystko mówi, że no jest to wyższe spożycie niż przed tym. Tak, tam się wskazuje, że tam w ten sposób w Rosji głównie się leczy ten stres pourazowy. To jest główna metoda leczenia. Podobno, chyba nieskuteczna, z tego co przynajmniej mi się wydaje, ale Rosjanie chyba tego nie wiedzą i cały czas próbują. No masakryczne dane, słuchajcie, wracamy do lat 90. Już wszystkie rosyjskie te takie poważne stowarzyszenia, ośrodki są przerażone po prostu skalą tego. No jeżeli, to wyobraźcie sobie, że to nie jest tak, że to rośnie przez 1 miesiąc, tylko to rośnie od 3 lat, tak? To jest, my porównujemy się do roku 2023, a tam był wzrost, tak? A więc no niesamowite ilości i te tendencje, które były powiedzmy w latach, znaczy to się obserwuje od COVID-u ogólnie, bo w momencie, kiedy COVID nastąpił w Rosji, to te tendencje się zaczęły, a jak gdyby ten konflikt podbił tą poprzeczkę, a więc można powiedzieć, że to nie jest nawet 3-letni taki trend, tylko już 5-letni. No i Rosja wraca do tych liczb i do tych stanów, które były widziane właśnie w połowie lat 90. No,
co jest tego skutkiem jeszcze jednym? Że dekrety o zwiększeniu dzietności u Rosjan nie mają szans na realizację, skoro społeczeństwo jest bardziej zalkoholizowane w tym momencie, bo siłą rzeczy się przekłada albo na niemożność, No nie da się. albo No na nie to, da się. że organizm u kobiety nie zapracuje we właściwy sposób i U ilość mężczyzny też, zdarzeń. tak, a więc Tak, wiesz, powiedziałem tak. o niemożność, tak, albo organizmy kobiet też odmówią posłuszeństwa, więc dekrety dekretami, ale pewnych rzeczy w naturze się dekretami nie opędzi. Ale mam jeszcze jeden wniosek, wiesz? Bo tu mi zabrakło czegoś chyba celowo ukrywanego. Do Rosji był import alkoholi z Ukrainy. Był, nie ma go już w ogóle. Więc Nie ma. wzrost sprzedaży oznacza, że to przede wszystkim te lokalne firmy to robią. Potem tak, Gruzja, która ma swoje kłopoty, jeżeli odetną ją od możliwości Wzrosty są. sprzedaży wina, też będzie dla Gruzji gorzej i to będzie zauważalne u nich. A ta, że tak powiem, klauzula odpowiedniego uprzywilejowania w handlu musi być dla tej Gruzji przyznana. Armenia, która dostarczała dużo koniaków i tak dalej, podobnie Też zresztą są Ukraina, wzrosty nadal. też, ale wzrosty sprzedaży, a nie ograniczyli im dostępu do rynku? Nie. No nie. No to zobaczymy, czy w najbliższym czasie, bo już o takich planach za to, że nie chcą na przykład finansować wspólnych sił zbrojnych Tak, UOBZ-u, są, ale Ormianie. nie ograniczyli jeszcze. No właśnie, ale już przygotowane są te sankcje, więc Tak. te wzrosty się pojawią dla firm rosyjskich zapewne znowu, przez to, że wyeliminowane zostaną z rynku konkurencyjne produkty. Tak jak przedtem znikły wina francuskie w dużej mierze, ktoś to musiał wypełnić treścią, potem ukraińskie, to teraz zniknięcie kolejnych dostawców da przestrzeń na rynku, skoro konsumpcja wzrasta, a konkurencja się zmniejszy dla tych rosyjskich firm, no to będą budować przyszłość narodu na jego rozpijaniu w jeszcze większym stopniu dla swojego większego sukcesu. No zobaczymy za rok, jakie będą wzrosty. Wydaje mi się, że mogą być zbliżone, szczególnie jeżeli specjalna operacja będzie. A ten Ta procent 3-dniowa składany wciąż z 5 trwała. lat będzie masakryczny. Nie mówię, no niesamowite, tak. Jeżeli chodzi o wzrosty, chyba nie ma takiej drugiej branży w Rosji, która by takimi wzrostami, no może oprócz zbrojeniówki, tak, mogła się pochwalić. Miejsce drugie, no i tu już trochę bardziej smutno, ponieważ obrót towarów w portach rosyjskich spada. Najgorsza sytuacja na czarnym złocie, czyli węglu, i na dieslu. To wbrew wielu właśnie statystykom rostatowym mamy przyspieszające tempo spadków obrotów towarowych w portach rosyjskich. Bazując na wynikach znowuż za pierwszy trymestr, przeładunek rok do roku spadł o ponad 4%, to jest dużo, a miało być lepiej. W porównaniu do spadku o 3,3, to jest bardzo ważny wskaźnik, jeżeli popatrzymy na te dane eksportowe, ponieważ w pewien sposób te dane już wyprzedzają, dlatego że tam są opóźnienia często w płatnościach i różnie to jest, że tak powiem, księgowane przez rosyjskie firmy. Tam jeżeli chodzi o opóźnienia w tym momencie z płatnościami, to już dochodzi tak średnio do 2 miesięcy, a więc często te dane eksportowe są w ten sposób opóźnione w stosunku do rozładunku towarów i przeładunku tych towarów. No i w tym momencie mamy straty największe na węglu i produktach naftowych. No i tu wskazuje się, że znaczy na węglu to jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo tutaj rosyjskie media piszą o tym, że to jest w związku z embargiem, no i to jest częściowo prawda, ale tylko częściowo. Jak i również jeżeli chodzi o produkty naftowe, no to remont, wymuszone remonty, o czym będzie w pierwszym punkcie. Jedyny wzrost, który się odnotowuje, to są nawozy, które są stymulowane przez niskie ceny. No i tu są też stymulowane przez Europę, a więc jeżeli by ta Europa wypadła, no to byłaby sytuacja jeszcze gorsza, natomiast no na razie nie ma zapowiedzi tego embarga na te nawozy.
Najbardziej zauważalny spadek tonażu dotyczył przeładunku węgla. To jest, słuchajcie, w tonażu najwięcej, no wiadomo, węgiel trochę waży. 15% spadamy. Największe straty w porcie Taman, gdzie w wyniku sporów cenowych pomiędzy górnikami przeładunek zmniejszył się o prawie 6 milionów ton. Kolejne tony, no to basen Dalekiego Wschodu oraz Bałtyk. Bałtyk ogólnie słabo wypada, jeżeli chodzi o porty bałtyckie, szczególnie Ustługa. Według Keplera, czyli tu już powołujemy się na zachodnie dane, eksport węgla drogą morską z Federacji Rosyjskiej za pierwszy kwartał, nie trymestr, tylko kwartał, spadł o 21%. My o tym mówiliśmy. Przeładunek produktów naftowych spadł z kolei o 18,5% rok do roku. I główne straty wystąpiły też w basenie Bałtyku, gdzie przeładunek zmniejszył się prawie o 6 milionów ton. Tutaj mamy jeszcze wypowiedź Wiktora Kattona, my go często cytujemy z Keplera. Spadek przeładunków i eksportu produktów naftowych tłumaczy się ograniczeniem przerobu ropy w związku z remontami rafinerii, w tym nieplanowanymi w związku z atakami dronów, a także wprowadzonym od marca zakazem eksportu benzyny. No, ten eksport benzyny, ja przypominam, to jest tylko część. Według jego szacunków w porównaniu do zwykłego wiosennego cyklu rafineryjnego moce rafinerii były niewykorzystane 400 000 baryłek dziennie. Dużo. Mniej więcej w tym momencie, jeżeli chodzi o pomoc tą białoruską i pomoc tą kazachską, no to można powiedzieć kropla w morzu potrzeb. Natomiast no tutaj rząd rosyjski próbuje mieć dobrą minę, bo mówi się o tym, że być może benzynę się wznowi, jeżeli chodzi o eksport. Natomiast no widzimy, że tam największe ograniczenia są w tym dieslu. No i tu wielokrotnie mówiłem, że dane te oficjalnie rozjeżdżają się z tymi danymi przeładunkowymi, bo Rosjanie twierdzą, że spadek produkcji jest 3%, tak? No skoro jest 3%, to dlaczego się mniej eksportuje aż tyle? To co się dzieje z pozostałym dieslem, tak? No powinniśmy mieć, powiedzmy, gdzieś zbliżony, tak, a nie rząd w wielkości różnicę, a więc widać po prostu, że tutaj zwyczajnie ktoś mija się z prawdą. No i znowuż oczywiście Rostat, ale nie tylko Rostat. No i teraz możemy już przejść do miejsca pierwszego. Ale poczekaj, Miejsca wiesz, tu ja bym pierwszego, jeszcze... natomiast Poczekaj chwilę. jeszcze być może chcesz tak skomentować, to Tak, poprosiłbym jedno cię. pytanie, bo w portach bałtyckich, jeżeli chodzi o zaopatrywanie dla obwodu królewieckiego, te ładunki nie wchodzą w jak gdyby w marżowane usługi tych portów. To jest w systemie, z tego co mi wiadomo, nakazowym. Dzięki temu, owszem, wykonują pracę, ale dostają Różnie. tylko, Okej, no, dobra. albo dostają zwrot kosztów, albo wcale i rośnie im dług, więc jest niefajnie. Jeżeli chodzi o Sewastopol, w tej chwili się nic nie eksportuje praktycznie z Krymu, więc cokolwiek przychodzi, to jest tylko i wyłącznie zaopatrzenie organizowane przez państwo i też, więc tamte porty, cokolwiek robią, nie generuje to dodatniego przepływu gotówki dla tych portów. Po atakach, ostatnio port Noworosyjsk ucierpiał. Ja ci wejdę w słowo, ale to jest ważne. Nowe sankcje na firmy, największą firmę kontenerową w Rosji, amerykańskie i chyba bodajże 2 dni temu brytyjskie. Więc to są następne problemy, tak? I to pokazuje, że ile takich mniejszych cegiełek, które są związane z przerobem portów, wypada im z tego obszaru marżowania albo generuje wręcz nawis płatniczy, a nie generuje im pozytywnych przepływów. I to jakby wszystko poskładać, to dopiero pokazuje skalę problemów rosyjskich portów. W strefie masz Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego. Trochę mnie zastanawia po części na Dalekim Wschodzie, ale z drugiej strony, skoro dostawy towarów z Korei Północnej i Chin na Władywostok, żeby stamtąd to wszystko szło, przy jednoczesnym wyłączeniu części portu, że dzierżawcą są obecnie chińskie firmy,
no to też w takim razie tłumaczy zmniejszenie się tych pozytywnych przepływów na masie i pieniądzu w tamtej strefie dalekowschodniej dla Rosjan. A lepiej chyba nie będzie. Tak, my będziemy mówić o Kuzbasie i problemu na węglu i problemach rosyjskich kolei jutro w specjalnym materiale z ekspertem. Na Kremlince zapraszamy, bo jeżeli chodzi o ten węgiel kamienny, to wydaje się, że to jest to, co się dzieje, to jest początek problemów dopiero, tak? No i tutaj trzeba by, ze względu znowuż na Azję, znaczy tak, wypadła ta Europa, no to wszyscy wiedzą, natomiast Rosjanie zapowiedzieli, że przełożą się na Azję, natomiast tam jest masa po prostu problemów. Oprócz tego, że Rosjanie mają dużo tego węgla i mają dobrej jakości, to nie ma odbiorców, nie ma woli i jeszcze są problemy, jeżeli chodzi o częściowo transport. No, będziemy Właśnie, transport ich tutaj ograniczy, a ja powiem tylko tyle. Nie, oni by dali radę, tylko właśnie o tym będziemy mówić jutro. Skoro Australia naprawia relacje z Chinami w obszarze handlowym i jest w stanie ze swoich kopalń węgla odkrywkowych statkami transportować ten węgiel na Azję, to konkurencja cenowa ze strony australijskiej tak podcina skrzydła i opłacalność. Jeden z problemów, cła chińskie, tak, uprzywilejowanie właśnie tych dostaw australijskich, no sporo jakichś takich dziwnych rzeczy, jeżeli chodzi o ten rosyjski węgiel. Brak opłacalności w tym momencie, niskie ceny na tych giełdach światowych, odchodzenie też wielu krajów od tego surowca, no dużo problemów. Ja znam w Polsce ludzi, tak jak mówię, słuchaj, znam w Polsce ludzi, którzy czytali specyfikację chemiczną, fizykochemiczną danego węgla. Kuzbas, ta kopalnia. Myśmy tak dobrze znali w Polsce rynek i te produkty stamtąd. I oni w tej chwili wszyscy... Kuzbas od XVIII wieku, tak, nie? Ale wiesz, tu Polacy tacy, że on od razu, on ci mówił, która kopalnia, okej, to tego weźmiemy tak, to ma sens, to weźmiemy, to damy tu. I nagle stają się oni, jakby to powiedzieć, bezrobotni na ostatnich dniach, bo ten towar tutaj do nas nie dociera, a jeśli dociera, to takie są warunki cenowe na rynku, że z pewnych rzeczy się nie ulepi bata, tak, w tym momencie. I to Polska była bardzo dobrym klientem, tak, tutaj rosyjskim przez wiele lat, jeżeli chodzi o różne gatunki. Natomiast wszystko to się zmieniło, a z tą Azją łatwo Rosjanom nie jest żyć. Kwestia właśnie i transportu, opłacalności, zmiany też tych opłat na kolei, czyli odejścia od tej uprzywilejowanej pozycji węgla, który był przez lata, tak. Kwestia teraz tych transportów produktów, tak, które koleje też muszą, realizacji tych projektów wojskowych, nie? No i nagle na ten węgiel trochę brakuje, ale my sobie o tym będziemy mówili w poniedziałek, tutaj zapraszamy na spotkanie, natomiast teraz już możemy chyba przejść w końcu do miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym ataki na infrastrukturę krytyczną rosyjską trwają, natomiast zaczynamy widzieć chyba zmianę strategii, albo przynajmniej pojawiają się nowe elementy, których wcześniej nie było. I nie mówimy o tym, że Rosjanie zamontowali siatki i kopuły, bo się okazało to jedną wielką fikcją. Znaczy albo nie montowali, albo tam, gdzie zamontowali, to nic to nie dało. Widzę ekosłowiańsk. Tak, my powiemy o 2 uderzeniach, znaczy kilku, tak. Może wszystkiego nie będziemy wymieniać, bo tego w sumie w ostatnim tygodniu było dużo, ale powiedzmy o tych najważniejszych, czyli z dzisiaj. Rafineria ropy naftowej w Słowiańsku, tutaj w obwodzie kubańskim, ponownie zaatakowana przez nieprzyjazne drony. Okazuje się, że pierwszy komunikat był taki, że nic się nie stało, wszystkie zostały zestrzelone. Mówiono o ataku na lotnisko i na rafinerię i że 10 dronów zostało zestrzelone i że jeden dron spadł na nieznane terytorium i coś tam zapalił i wybuchł pożar. I to tak to oficjalne, tak? Natomiast potem
Mamy wypowiedź Eduarda Trudniewa, dyrektora do spraw zintegrowanego bezpieczeństwa grupy spółek Słowiańsk, i powiedział, że rafineria musi zawiesić działalność ze względu na atakujące drony. I tu jest taka ciekawostka, bo on powiedział, że 6 dronów na terytorium, do tej pory chyba nie było takiego ataku z użyciem skutecznym, aż 6 dronów, i że atakujące drony przewoziły ładunek zawierający elementy niszczycielskie w postaci stalowych kulek. No i tu teraz cały na biało ty, bo ja nie wiem, po co te kulki i co one miały robić. Postaram się to... To takie kasetowe uderzenie? Powiedzmy, że coś takiego, DPICM raczej, czyli następca nowocześniejszy kasetówek. Ale teraz dlaczego? Ataki na zbiorniki w wykonaniu czegoś, co po prostu ma wybuchnąć i zniszczy powłoki zbiorników i wywoła pożar zgromadzonego tam towaru, sprawa jest jasna. Ale jeżeli ktoś zna się trochę na tego typu instalacjach petrochemicznych lub też chemicznych, to wie, że to jest zawsze plątanina rur najróżniejszego typu. I to często są bardzo specyficzne rury ze specyficznych materiałów albo o specjalnej odporności i one nie są nigdy dostępne na tu i na teraz w każdej ilości. Ja kiedyś nadzorowałem też pracę na obiekcie jednej z dużych firm chemicznych w Polsce na Dolnym Śląsku. To jest po prostu koszmar bez kogoś, kto dokładnie wie, która rura, co do czego, gdzie trzeba zastosować elementy ogniochronne, na przykład przy pracach spawalniczych i tym podobne. To teraz sobie wyobraź, że jeżeli takie setki lub tysiące kulek wśród tej plątaniny rur walną, to wiesz, ile miesięcy zajmie znalezienie, o co chodzi i która rura w tym momencie jest do wymiany, żeby to naprawić, a których się nie wykryje od razu też wielu rzeczy. I to ci powiem, wygeneruje opóźnienia związane z remontami o wiele dłuższe niż na przykład cała kolumna rektyfikacyjna, którą, no nie wiem, może uda ci się wyprodukować w Chinach od początku, poprzerabiać tylko końcówki, kupisz, przywieziesz, wstawisz, niż w przestrzeni jakaś ilość plątaniny. A powiedz mi taki, bo to akurat rozumiem, że tylko pytanie jest, ile taki dron mógłby mieć takich kulek, bo ja rozumiem, że to tak pokryje, no bo jak 6, to może pokryć całą rafinerię tymi kulkami. Dokładnie. I jeżeli takie kulki typowo łożyskowe, znane z, powiedzmy, zazwyczaj kulki mają takie do pistoletów, kaliber 4,5 do 6 mm. Większe takie znane chociażby z tych proc, to są nawet 12 mm. I teraz od ilości materiału wybuchowego zależy energia plus masa tego wszystkiego, z jak grubymi rurami lub powłokami metalowymi to sobie poradzi. Jeżeli użyli zróżnicowanych, to mówimy w tym momencie o tym, że były w stanie przebijać rury o grubości ścianek do 2-3 mm na pewno, a to są główne grubości rur ciśnieniowych, jakie pracują w tego typu instalacjach. Więc poszatkowanie tego potężnie utrudni znalezienie wszystkich niebezpiecznych rzeczy. Ponadto to może być jeszcze przesunięte w czasie, bo nieznalezione, osłabione miejsce, jak pójdzie tam w ciśnienie, w końcu może wywalić nawet jakiś czas po tym, jak uzna się, że całość została naprawiona i jest sprawna. Więc a z takiego drona, takich kulek, ile może być z takiego ładunku? Powiem ci tak, jeżeli, tak na szybko, sprawdzę, ile mina Claymore, która waży chyba bo to mnie bardziej interesuje, czy to jest, wiesz, w stylu... Zaraz ci powiem. 50 kulek, czy... Kulek ma, nie wiem, 500. Claymore. W głowicach tych amerykańskich rakiet, tam są tysiące takich kulek. A słuchaj, to teraz tak na szybko to pokazać. Mina M18 Claymore o wymiarach, ona waży 1,60 kg i to jest wysokość, ma 9 cm, szerokość 4 i długa na 21 cm, taki prostokąt, tak? Kulek jest 700. Okej. To teraz, właśnie, to tak jak kilka 1,6 kg daje tyle, a głowice
tych dronów mają średnio po 40 kg, czyli 20, liczmy nawet w przybliżeniu 20 takich min Claymore lub ich odpowiedników razy 700 kulek. 14 000? Nie no, jeżeli 14 000 spadnie, to tak... No jeszcze nie wiem, z czego są te kulki. One są stalowe, czy z czego są? Tak, stalowe lub wolframowe. Amerykanie stosują wolframowe, bo jeszcze gorzej. Mogą mieć większą siłę przebicia. Ten materiał jest twardszy. No, mówiąc szczerze, po raz pierwszy Ukraińcy stosują chyba tą taktykę, bo wcześniej ja nie słyszałem. Jeżeli ona się okaże skuteczna, to Rosjanie są w ciężkim, nie powiem czym, no bo teraz faktycznie uruchomić to trochę tak, ja nie wiem, tak? Jeżeli tam one, no bo masz te różnego rodzaju połączone, bo to jest takie małe miasteczko, taka rafineria, tych powiedzmy nawet tych rurociągów, które łączą różne podzespoły jest mnóstwo. No strat w sumie to szacować nawet trudno, więc ciekawe. Znaczy znając Rosjan, to napiszą już za 2 dni, że do końca, co teraz mamy? Do końca tygodnia uruchomią i powróci i tam produkcja, nie? Ja powiem na przykład rzecz takie. Zamówienia na rury bezszwowe dla przesyłu gazu są na 2 do 3 lat do przodu. I nie da się tego zdobyć, bo ważna rzecz, rury bezszwowe są robione w innej technologii, droższe są. Ale powiedz mi, jak to te drony zrzucały, to jak to działa? Bo do tej pory no to ten dron jak gdyby rozbijał się o coś. No tu rozumiem, że to inaczej musiało być. Są 2 możliwości. Już było tak, że te drony mniejsze FPV też mają właśnie zamontowane kierunkowo, odpowiednio w dół, żeby z góry w dół raziły stożkiem piechotę przeciwnika. I jeżeli zastosowano taki moduł, że one mają te głowice od dołu, to on nadlatuje nad cel, detonuje i z góry spada grad tych kulek. Druga możliwość jest taka, co często robią Ukraińcy też, oklejając różnego rodzaju granaty lub też głowice, oklejają. Często widać, że oni układają kulki rzędami na jakichś foliach samoprzylepnych i potem obkładają tym głowicę granatu kumulacyjnego na przykład. I wtedy jest oczywiście emisja dookoła. To w powietrzu się rozumiem góra, dół, jakoś prawo, tak. lewo. I wtedy, jeżeli wleci w taki gąszcz, wleci w ten gąszcz rur i zdetonuje tam dookoła, ten sam efekt. Więc nie wiemy, które, bo na razie nie mam dobrego materiału filmowego, żeby ja nie wiem. oprzeć. Nie wiem. Ale możliwości zasadniczo są 2. Każda i tak jest bardzo destruktywna. Tak, co wiemy dalej? Pamiętajmy, w tym momencie może też być tu brzydkie polowanie, znaczy brzydkie, no skuteczne polowanie niestety na pracowników tejże rafinerii, bo te kulki, siejąc odłamkami, no nie będą wybierały, czy to jest cel mechaniczny, stalowy, czy też ludzki. No tutaj Rosjanie twierdzą, że nikt nie zginął i żadnych ofiar, ale to tak jak twierdzili, że nie ma żadnych strat. Swoją drogą 6 dronów, no bo się przyznali, znaczy to są rosyjskie dane, tak? Szef obwodu słowiańskiego Roman Siniagowski stwierdził, że na terenie rafinerii ropy spadło aż 6 bezzałogowych statków powietrznych. Według niego nie było żadnych ofiar, natomiast no faktycznie no taka kulka, no to może aż dziwne, tak? No ale to powiedzmy było w nocy pewnie, no więc to można uznać za prawdopodobne, chociaż raczej ktoś tam powinien być w tej nocy nawet. Tutaj dalej mamy, że odnotowano też eksplozję tutaj na farmie, też jakiś dron spadł na cmentarzu. Koniec końców chyba 10 dronów atakowało. Natomiast dzisiaj mamy też wykolejenie się kolejnego pociągu towarowego. Tutaj Rosjanie i to w sumie być może nie jest związane z ukraińskim, bo terytorium Krasnojarska, no dosyć bardzo daleko, no ale oczywiście podejrzenie pada, bo według danych rosyjskich do zdarzenia doszło o godzinie
9 czasu moskiewskiego, 13 jeżeli chodzi o lokalny. I to drugi przypadek, jak rosyjskie media wskazują, po wykolejeniu się w obwodzie wołgogradzkim na stacji Kotłubań wagonów towarowych, tam było wtedy 9, oficjalnie podano ingerencję osób z zewnątrz. Tu Rosjanie milczą cały czas, jeżeli chodzi, być może do wieczora, nagrywamy trochę wcześniej, wyjaśni się, z jakiego powodu ten kolejny pociąg towarowy, bo raczej pociągi towarowe w Rosji się do tej pory nie wykolejały, ja jakoś tam rzadko kojarzę. Jeżeli chodzi o i zarówno trakcję, jak i obsługę, no to w Rosji na wysokim poziomie to do tej pory było. A więc tutaj wydaje się, że to nie jest przypadek. Mamy też, słuchajcie, informację, przypomnijmy, 17 maja, a więc sprzed 2 dni, czyli rafinerię w Tułapse, tak, która robi te 12 milionów. Ważna, jeżeli chodzi o eksport przede wszystkim, ale od jakiegoś czasu robiła też na rynek wewnętrzny, bo ten eksport został trochę, że tak powiem, przykrócony. I ona robiła na takie ważne i na Turcję, i na znaczy na Azję, nawet tą południowo-wschodnią, ze względu na dostęp od razu do Morza Czarnego. No i łatwość tutaj, jeżeli chodzi o transport, była przystosowana właśnie do tych rynków, głównie eksportowych. I drugi raz atakowana, we Słowiańsku też drugi raz, i tym razem, jeżeli chodzi o Tułapsę, no można powiedzieć, że jak Rosjanie zdążyli ją wyremontować, pochwalić się, że wyremontowali, no to została zaatakowana i widzimy jedną rzecz, że zobacz, tam prawdopodobnie cały czas nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej, albo ta, która jest nieskuteczna, no bo jeżeli 6 dronów, no jednak te drony za szybko nie lecą, to nie są jakieś napad rakietowy. Demony prędkości, tak. Demony prędkości i Rosjanie cały czas bezradni, bo to jest kolejny atak w kolejną rafinerię i zarówno w jedną, jak i w drugą po raz drugi. No i co? Możemy się spodziewać, że przyszły tydzień kolejne. Nie będzie Pytanie, inaczej. czy z tymi kulkami, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Czy to już będzie taka zmiana strategii, czy też, bo jeżeli się to okaże skuteczne, no to cała rafineria jest sparaliżowana. Nie to, że jedna linia, tylko może być cała zupełnie. Przynajmniej na jakiś czas, dopóki się nie sprawdzi. Nie wiem, powiedzmy tak, z ataku punktowego na jeden obiekt, gdzie głowica detonuje zwykła, jakaś tam po prostu wybuchowa, z materiałem kruszącym, robimy atak strefowy. Jest jakaś strefa rażenia, tyle na tyle metrów w przestrzeni. No niby uszkodzenia, czasami niby coś, tak, ale co mi z tego, że mam minimalnie uszkodzoną jakiś tam element, jaki cały jest do wymiany, nie? Zgadza się. Albo się okazuje, że tyle i tyle kilometrów rur masz poszatkowanych. Takiej ilości tego towaru zdobyć, to nie jest łatwa rzecz. Druga kwestia. Tu się kłania to, o czym wspomniałem, o różnicach w taktyce użycia dronów przez Ukraińców w ostatnim czasie. I teraz tak, Rosjanie muszą wykonywać jakieś ruchy, przemieszczenia koncepcyjne swojej obrony przeciwlotniczej. I to jest jak w koszykówce, bym powiedział. Albo przechodzą na obronę strefową, czyli chcą zrobić jakiś kordon, żeby nic nie przelatywało przez tą linię gdzieś tam odsuniętą wirtualnie od granicy albo od strefy walk i tam cokolwiek by leciało, żeby było strącane, albo robią obronę każdy swego. I wtedy przesuwają te sprzęty przeciwlotnicze w rejony najbardziej zagrożone i tam się skupiają na tym. Ukraińcy obserwują to i analizują, i w zależności od tego, jaka w tym momencie koncepcja jest bardziej ćwiczona przez Rosjan, to wynika z danych też amerykańskiego rozpoznania, żeby było jasne. Zmieniają technikę użycia, tak samo jak się w koszykówce dostosowuje sposób atakowania do sposobu obrony. I to widać. Natomiast zrobili jeszcze jedną rzecz. Ostatnie tygodnie, chyba się z tym zgodzisz, ataki na Krym eliminowały w bardzo dużym stopniu stacje radiolokacyjne oraz sprzęt przeciwlotniczy. W związku z tym, że nie dotarły tam żadne nowe jednostki z tym sprzętem obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej krótszego zasięgu,
a ten dalszy zasięg i radary zostały przetrzebione poważnie, to w tym momencie, wybierając trasę do lotu dla tych dronów, Ukraińcy mogą planować nad Krymem, który jest potężnie osłabiony, jeśli chodzi o zdolność wykrywania i zwalczania takich przelatujących celów. I dlatego aż tyle dronów mogło nadlecieć nad jeden cel. Zapewne Ukraińcy przyjęli, że trzeba wysłać odpowiednio więcej, żeby Właśnie, prawdopodobieństwo bo zniszczeń było duże, a tymczasem przerwało się ich więcej niż zazwyczaj. Ale tej nocy był jeden z największych dotychczas wielokierunkowych ataków dronów ukraińskich. Bo mówimy tak, na kierunek leningradzki, w tamten rejon, obwód, poszły i w Wyborgu tamtejsze zbiorniki i instalacje portowe są porażone, tak? Poszło w kierunku Słowiańska na Kubaniu, poszło na znowu port w Sewastopolu, port w Noworosyjsku i kilka jeszcze innych rzeczy, plus ataki na infrastrukturę kolejową też dronami. Suma tych ataków dronowych z poprzedniej nocy było być może około 60 dronów poszło w ruch, tym razem ponoć nawet więcej. Tu brakuje nam trochę jeszcze spływających danych. Wiesz co, no to mogę ci powiedzieć, moment jak nagrania. Rosjanie podają. Jeżeli No. chodzi o noc, podają 60 kilka. 17, co był taki większy atak, ponad 100 dronów, że zestrzelili. Znaczy tam te pułapsy ale też Ukraińcy się zestrzeliło, nie? przyznali do 60 kilku dronów 17, że poszło. A Wiesz, 33 tego też nie wiemy, do bo to... 38 było nad Noworosyjskiem. I dokładnie, tu musimy wypośrodkowywać, ale ilości dronów, jakie w chwili obecnej Zwiększa Ukraińcy się. wypuszczają, zwiększa się cały czas, dokładnie. I korytarz przelotu, uważam, w tej chwili wykorzystują do tego bardzo mocno właśnie rejon Krymu, żeby tamtędy de facto najpierw kurs na południowy wschód i od strony de facto Morza Czarnego coraz częściej nawet atakują, wykonując taki zwrot, mają odpowiedni zapas paliwa te drony, no i to trochę zmienia sposób reagowania Rosjan, utrudniając im absolutnie obronę tych obiektów. No a skuteczność tych wszystkich mangeli, czy jak to się tam nazywają, tej siatki, zwłaszcza na Słowiańsku, okazała się kolejny raz niewystarczająca, ale skutków do końca nie znamy, oprócz tego, że rafineria została dla bezpieczeństwa wyłączona. Ale wiesz co, w tym momencie, jeżeli są te kulki, to te siatki są psu na budę, tak? No bo, oczywiście, no bo te kulki przelecą, tak? Więc wydaje się, że jeżeli oni w to jakieś pieniądze wpakowali, to wyrzucili w błoto. Znaczy one już wcześniej moim zdaniem nie były skuteczne, no ale nawet jeżeli założymy, że być może coś trochę mniej to uderzenie jak gdyby niwelują, no to w przypadku kulek chyba to już nic nie pomoże. Natomiast też widzimy, i o tym mówiliśmy kiedyś, no te ataki na podstacje elektryczne i zarówno w Noworosyjsku wyłączony prąd, cały port, jak i w Sewastopolu, tak, tam w ogóle część jak gdyby miasta, no te informacje też takie, no można powiedzieć paniczne, no bo tak, w piątek chyba i w Sewastopolu i w Noworosyjsku dzieci nie poszły do szkoły, te ogłoszenia, że mają wszyscy zostać w domach, tak, i nie wychodzić. Ale to było zakaz wychodzenia po to, żeby nie robili filmików skutków, Zdjęć ani też. zdjęć skutków. No. To było przede wszystkim po to, żeby ograniczyć wypływanie informacji o prawdziwych skutkach ataku. No ale wiesz, jeżeli to będzie tak co kilka dni, no to też masz taką psychozę dla tej ludności, nie? No wiesz, bo to już pierwszy raz jest taka, że to jak gdyby jest niebezpieczne, bo wiesz, nie robią zdjęć, ale z drugiej strony ty zaczynasz czuć się niebezpiecznie, tak? No bo wyobraź sobie, że u ciebie mówią, że powiedzmy tam, gdzie mieszkasz, nie można wychodzić, bo trwa nalot, nie? Jest nowa prognoza pogody w tej części Rosji. Dronopad spodziewany lub niespodziewany. No tak, no zaczyna to przypominać powoli, w małym jeszcze oczywiście stopniu, to co dzieje się po tej stronie ukraińskiej, tak? Za moment nie ma jeszcze nakazu schodzenia do tych schronów i piwnic, no ale to już zaczyna być tak dla ludności uciążliwe. A to nie koniec, bo mamy też te ataki, to co mówiłeś, na te lotniska. No i chyba takie najbardziej dotkliwy ten atak w Belbeku. Co im tam się...
spaliło, bo to kilka razy atakowali i chyba nie wiem, czy Rosjanie się uparli i o co tu chodzi, tak? Bo trzykrotnie lotniska atakowane. Poszczególne części, bo tam te magazyny chyba rozbudowywali paliw i materiałów tam smarowniczych różnego rodzaju. Stopniowo były kolejne ich elementy niszczone. Jeśli chodzi o samoloty, to łącznie stracili tam co najmniej chyba 3 MiG-31 i to te zmodernizowane do przenoszenia pocisków Kinżał. Stracili samoloty MiG-29, Su-27 i tego łącznie jest zniszczonych i uszkodzonych po kilka sztuk, czyli straty są bardzo wymierne i poważne. Infrastruktura lotniska też została naruszona w takim stopniu, że nie może ono być tak w pełni jeszcze, ale to szybko usuną, użytkowane. Ale przy tej precyzji ataków i gwałtowności oznacza to, że to lotnisko może być trwale wyłączone z działań w najbliższym czasie, na długi czas, bo nawet nie chcąc ponosić strat, zwłaszcza lotnictwo marynarki, floty, która flota nie ma dobrego przecież okresu na Morzu Czarnym, nie będą chcieli z tego korzystać, bojąc się dalszego wzrostu strat. Jeszcze jakieś tam samoloty Su-24 chyba są pokiereszowane, podstawowy koń roboczy rosyjskiej floty, więc to lotnisko Belbek w pobliżu Sewastopola, no tak trochę sytuacja jak z Czarnobajówką. Nie wierzyli w to, że mogą powtórzyć atak, ale od kiedy mają te rakiety ATCMS właśnie i oni robią miks tych głowic, które używają podpocisków jako głowica kasetowa z typowo... No bo tam jeszcze magazyny z częściami też podobno całe pokiereszowane. Tak? Logistyka lotniska przestała w tej chwili absolutnie funkcjonować. Więc utrzymanie tych maszyn tam w gotowości do lotów, zdolność tego wszystkiego spada. A to była jedna z najważniejszych baz lotniczych na Krymie, gdzie Krym, przypomnę, zawsze nazywany był w tej części świata taki niezatopialny lotniskowiec. No i lotniskowiec, jak widać, został mocno obezwładniony. A utrata tylu zestawów przeciwlotniczych i to nazwa zestawu S-400 Triumph, kiedy jest tak skutecznie w ostatnich tygodniach niszczony w wielu punktach, tracąc czy to wozy z efektorami jako wyrzutnie, czy też stacje radiolokacyjne, mocno podważa jego zdolności dalszego eksportu. I tutaj klienci mogą się bardzo mocno zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście jest sens kupować tak drogi, rzekomo zaawansowany, ale w sumie nieodporny na proste środki sprzęt. No bo wydaje się tak S-300, S-400 nie chroni, przynajmniej przed amerykańskimi pociskami. Być może przed dronami chroni, ale już przed pociskami nie. A z drugiej strony ta infrastruktura krytyczna, która też powinna być chroniona, ani tam tych pancerów nie ma, ani nie mają tych, bo tam jeszcze jest też cały czas problem powiadamiania i identyfikacji, tak, tych nadlatujących. Oni podobno dopiero mieli system. Tak, mają mieć system Friday, nie, który już ma ich Rosję całkowicie zabezpieczyć, tylko że oni dopiero to w sierpniu będą pokazywać prototyp tego systemu, zintegrowanej systemu tutaj obrony infrastruktury krytycznej, nie? Czyli tam będzie to chodzi o to, żeby podłączyć pod te systemy rozpoznania radiolokacyjnego, bo rafinerie nie mają czegoś takiego i nawet jeżeli tam damy te pancyry, no to one muszą dostać informację, tak, że mają się przygotować, a takiej informacji w tym momencie nie ma albo jest za późno, może tak. Coś mają problem z wykrywaniem, bo atak ten z 17, 2 minuty wcześniej dostali informację, że coś na nich nadlatuje i nie byli w stanie zareagować. Ale tam wiesz, z tego 100 apse był filmik przecież 0. Nawet karabinu maszynowego, sobie. Nic. Tak. On sobie tak leciał, jeden pyk, potem drugi pyk. I to najlepsze, że ten drugi, zobacz, bo oni już byli uderzeni i płonęła ta rafineria i ten drugi dron, który nadleciał, to nie był też atakowany. Tak jakby po prostu tam, nie tyle, żeby
że nie byli powiadomieni, bo to być może też, ale no, skoro dostali raz, no to powinni chyba jakiś tam być w jakimś reżimie i próbować to zestrzelić. I nawet tego nie było. No dotychczas ta, Dziwnie to wygląda. że tak powiem, prawie że abchaska część, bo to jest najbliżej do Abchazji stamtąd, Tak. Rosji, była w miarę bezpieczna. No była. I chyba zbyt późno zaczęli się brać za to, żeby coś z tym robić, a jednocześnie cały czas mówiliśmy o tym, że ukraińskie drony zyskują coraz to większy zasięg, udźwig, a oprócz tego jeszcze w chwili obecnej odporność na zakłócanie GPS-ów poprzez to, że mają na twardo wprowadzone dane i musiała być dosłownie coś w rodzaju usmażenia elektroniki w powietrzu temu dronowi, żeby on nie doleciał. A według biblioteki zapamiętanych obrazów, on, jeżeli znajdzie coś, co będzie odpowiadało w tam chyba w 70% obrazowi wprowadzonemu do biblioteki, spowoduje, że on ostatecznie potwierdzi ten cel i w niego wleci i będzie detonował. Znaczy teraz może, jeżeli by się potwierdziło z kulkami, no to pewnie jeszcze łatwiej jest, no bo on już nie musi się namierzać na tą, tylko z grubsza, żeby gdzieś zrzucić. No więc jeszcze łatwiej wydaje się, że ta zmiana, jeżeli by się potwierdziła, znaczy jeżeli by to przyniosło ten pożądany efekt, no to jeszcze łatwiej pewnie, bo już nie trzeba idealnie trafić w tą kolumnę, czy w jakiś tam obiekt, który jest zapamiętany, tak? Tylko gdzieś zrzucić. No dobrze, przeszliśmy, słuchaj, prawie 2 godziny, dzisiaj wyjątkowo długo, no ale ważne, myślę, że tematy. Ja ze swojej strony dziękuję, Maćku, dziękuję widzowie. Ja również. Mamy niedzielę, więc odpoczywajcie i siły zbierajcie. Po dosyć długim dzisiaj wieczorze z Kremlinką zapraszamy jutro na poranne materiały zarówno Maćka, jak i nasze. Trzymajcie się. Zgadza się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć.